I ci ludzie mi pisali, że Dubaj jest mały i oni wiedzą, co ja robię i tak dalej. Wiesz, no straszyli mnie. Ale już tak w połowie drugiej klasy liceum prawie przestałem chodzić. Organizowałem imprezy w Warszawie dla 16-latków. No i tutaj też się czasami słyszy, że Hubert i mafia. Jedna z tych osób dorobiła sobie teorię, że Andrzej brzmi po rusku, więc ruska mafia. Jak coś, to nie mam dziewczyny. Przerasta mnie to, że obsługujemy po 100 000 osób rocznie. Przerasta mnie to, że 300 milionów nieruchomości ponad sprzedajemy. Przerasta mnie to, że kupiłem 23 apartamenty przez 2 lata. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju – Hair Dubai Story. Z DJ-a i blogera podróżniczego do właściciela największej polskiej firmy w Emiratach. Trzeci sezon zaczynamy wyjątkowo, bo od chłopaka z Dubaju. Pytaliście o niego wiele razy, więc jest. Hubert Pleskot. Opowiada o tym, jak zbudował milionowy biznes w miejscu, gdzie wszystko jest możliwe, pod warunkiem, że nie boisz się ciężkiej pracy. Cześć Hubert. Witam, cześć. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Z przyjemnością. Hubert, gdybyś miał, myślę, że wiele osób cię zna, szczególnie, że dużo osób pytało o ciebie, dlatego też rozpoczynamy trzeci sezon wyjątkowo, bo od chłopaka z Dubaju, ale gdybyś miał powiedzieć osobom, które cię nie znają, kim jesteś, jak byś się przedstawił? Jestem chłopakiem z radości, teraz chłopakiem z Dubaju. Prowadzę biuro podróży, prowadzę biuro nieruchomości. Komponowałem, produkowałem muzykę przez 10 lat. Sprzedawałem fajerwerki, ubrania, jeździłem na lawecie. Zarabiam pieniądze we wszelkie możliwe sposoby i staram się ulepszać przy tym świat. Fajnie. Od kiedy zarabiasz pieniądze? I w liceum tak naprawdę przestałem chodzić do szkoły. Jak zdałem liceum, mam maturę, ale już tak w połowie drugiej klasy liceum prawie przestałem chodzić. Organizowałem imprezy w Warszawie dla 16-latków. Potem zaczęły się jakieś handle ubraniami z Chin. I potem przeszło w fajerwerki, etc. I produkcję muzyki. Potem żyłem z muzyki, podróżowałem po świecie. Byłem w 80 kilku krajach i mieszkałem tak ciągiem na kilku kontynentach. Cały czas robiąc muzykę. Kilka lat temu skończyła się ta muzyka z własnej woli i urosło biuro podróży. Potem biuro nieruchomości i jesteśmy tutaj. Okej. A powiedz, co cię napędza do pracy? Do pracy napędza mnie chyba wizja, którą mam w głowie, bo ja cały czas jestem z zapędami imperialistycznymi. Chciałbym zbudować coś takiego wspólnie z Polakami, bo zawsze mi to doskwierało, że jako Polacy często nie gramy w jednej drużynie, tylko kłócimy się jakby sąsiad z sąsiadem i chciałbym zbudować coś wielkiego po prostu z Polakami, no z ludźmi, którzy są z mojej ojczyzny, ludźmi, których znam tutaj, których zatrudniam. Większość to tak naprawdę znajomi lub znajomi znajomych. Na zaufaniu buduję firmę. No i chciałbym budować coraz większe projekty z tymi Polakami. No zaczęliśmy, wiesz, w 2-4 osoby, jesteśmy w ponad 150, no i niewykluczone, że za 2 lata będziemy w 500, a za 5 lat w 1500. No i chciałbym to robić po prostu z fajnymi ludźmi, wiesz, napędza mnie to, że mam normalnych ludzi w zespole, ciekawych i po prostu, którzy, oczywiście pensją, to jest bardzo ważne, ale jakby na pierwszym miejscu zawsze stoi to, że jarasz się tym, co budujesz, więc jak mam dookoła siebie mądrzejszych 100 razy od siebie ludzi i ja widzę, że oni budują to ze mną, to ja nic więcej nie potrzebuję. Super. No bo wiesz, często ludzie są motywowani na przykład kasą albo władzą. A to przez pierwszy rok albo pół roku i potem im się nudzi, bo chcą coraz więcej. I jakby to czuć, nie? A miałeś ten moment, że poczułeś, że o kurde, mam tą kasę, co dalej? Albo że nie wiedziałeś, wiesz, że ona zaczęła płynąć i było jej tak dużo i poczułeś się trochę nawet nieswojo? Nie, jakby ja nie wydaję na życie praktycznie nic. Jakby mam drogie mieszkanie, drogi samochód i to chyba tyle z tych drogich rzeczy, co ja w życiu mam. A wszystko inne inwestuję w biznes i tyle. Jakby ja nie traktuję biznesu jako źródło dochodu, tylko narzędzie, które mi pozwala spełniać kolejne marzenia i te wszystkie rzeczy, co robimy na co dzień. To nie jest, że Hubert sobie kupił, tylko że firma Two Continents sobie kupiła i rozwija się dzięki temu.
Więc nie, jakby mam nadzieję, że nigdy mi nie odbije od żadnych pieniędzy, bo one są dla mnie którąś tam wartością No życia. tak mi się też wydaje, że żyjesz w miarę skromnie, w sensie, nie wiesz, jakby Dubaj się kojarzy z takim luksusem, ale też z taką powierzchownością trochę. Jak ty się odnosisz do tego postrzegania Dubaju? No, ja nigdy nie miałem żadnego kompleksu, tak mi się wydaje, wiesz, to ja sobie mogę mówić, inni mogą powiedzieć, że jest zakompleksiony, ale zawsze jakby miałem to poczucie wartości, może dzięki rodzicom to jest bardzo, bardzo dużo wyniesione z domu. No myślę, że to tego zasługa no i mi nie imponuje jakby pokazanie się na jakiejś imprezie. No jakby mam drogi samochód, ale to nie po to, żeby mieć drogi samochód i żeby go pokazywać gdziekolwiek, tylko raz sobie tam zdjęcie jakieś wrzuciłem, bo mi się podoba, ale po to, żeby mieć wygodnie do jazdy, przemieszczania się. Pożyczam go znajomym, kto tam chce, to sobie bierze ten samochód. To jest jakby dla wszystkich. I tyle, więc nigdy nie imponowało mi. No ja wiem, ile ludzie zarabiają tacy, co się pokazują w internecie i ja sobie myślę, że zarabiam x razy więcej i kurde, nie stać mnie na takie życie, jakie wy macie. A ludzie No się właśnie. spompowują ze wszystkich pieniędzy, żeby tylko udowodnić komuś, że coś tam gdzieś się pokazali, coś sobie kupili i tak No dalej. tak, dobra, a jeszcze tylko wracając do tego do twoich rodziców, bo powiedziałeś, że masz to poczucie wartości wyniesione z domu, to jest mega ważne, ale też podjąłeś taką odważną decyzję, że w liceum już gdzieś tam przestałeś chodzić do szkoły, że zdałeś tę maturę, ale jednak już pewnie już wiedziałeś, że na studia nie pójdziesz. Jak rodzice się do tego odnieśli? Czy zaakceptowali tą decyzję? Wiesz. Tutaj przydałoby się wkleić takiego mema, gdzie typowy ojciec się pyta, do której klasy chodzi jego syn. Więc mój tata, tak wiesz, pobieżnie obserwował to. Dopóki nie miałem samych jedynek, to nie przyczepiał się do mamy. A mama pilnowała, żebym nie miał samych jedynek. Okay. Więc jakby, żebym przechodził z klasy do klasy. Ale jakby zawsze mnie wspierali w tym, co ja robię. Całe życie ja byłem taki trochę, nazwałbym to zdziadziały, że ja mam 16 lat, ale czuję się jak 30-latek. Stary maleńki. Teraz mam 30, mam znajomych koło 50, jest superancko. No. Ale że ja miałem takie podejście zawsze, że można było mi zaufać. No. Jak były jakieś stresujące sytuacje, to też nie stresowałem ich rodzicami, bo jakby prowadząc te różne biznesy, nie wiem, imprezy organizując, życie nocne, właściciele klubów to nie zawsze najbardziej legalni ludzie i tak dalej. I wiele informacji też ukrywałem przed rodzicami, że się nie stresowali, ale dzięki temu był spokój w domu, ufali mi, no ja mogłem się rozwijać. No jakieś tam ryzyko zawsze podejmowałem, ale nigdy nie było gonienia do szkoły i jeśli mogę apelować, jeśli macie dziecko, któremu można zaufać i czujecie, że to nie jest gałgan, który rozwali wszystkie pieniądze z waszego domu, to zaufajcie, bo dzięki temu, że oni mi zaufali, to ja się czułem taki, że mogę podejmować ryzyko, nie? A jak jesteś stłamszona, to pytasz o wszystko. I potem jakby ja to widzę w firmie, no mamy już tyle ludzi i teraz ja widzę, kto jak był wychowywany, nie? Kto umie podjąć decyzję, kto umie podjąć ryzyko. No, ale 100%. Wydaje mi się, że ci najlepsi uczniowie, wiesz, piątkowi, szóstkowi, oni w ogóle bardzo boją się podejmować ryzyko, bo wiesz, jak tam z góry spadniesz, no to boli. A jak zawsze jesteś tak, wiesz, po środku, to ten upadek nie jest aż taki, Tak, nikt od ciebie nie oczekuje, że będziesz zawsze... Dokładnie. Więc warto ryzykować i nie trzeba być najlepszym ze wszystkiego, nie? Tylko jakby odkryć to, co ci sprawia frajdę. Nie trzeba umieć wszystkiego, jakby można mieć od tego ludzi, Tak. a ty masz robić to, w czym się czujesz najlepiej, nie? No, bo to jest twoje życie. I kurczę, na koniec dnia niech ci to sprawia frajdę, a kasa jak przyjdzie za tym, no to wtedy przychodzi najfajniejsza kasa, nie? Tak. No taka wypracowana, uczciwa, no. No właśnie, ale od tej uczciwości, bo trochę obalamy mity tutaj w tym podcaście i ja wiem, że za tobą ciągnie się taki mit i tu pewnie trochę genezę wspomniałeś, bo powiedziałeś, że wiesz, pracowałeś w tych klubach, gdzie nie zawsze tam było wszystko legalnie. No i tutaj też się czasami słyszy, że Hubert i mafia. No to jest taki, wiesz, no my się śmiejemy, historia. Ale opowiedz tą historię, bo trzeba to, Wiem, no wiesz, ja to słyszałem już od 30 znajomych tutaj. Jakby w skrócie mój wspólnik Andrzej jest z Rumunii. Jak zaczynałem firmę, to bardzo dużo osób mi tam dopiekało. Takich starszych jest tutaj dużo. Nie będę wspominał z jakich grup internetowych, ale dużo takich ludzi koło 50, którzy są specjalistami w każdej dziedzinie. I mi tam dopiekali. A ja jestem personalnie bardzo dużym introwertykiem. I ja na żadne spotkania nie chodzę, na żadne eventy, żadne grupy wzajemnej adoracji, nic. Ja po prostu robię swoje ze swoimi ludźmi
i się nie koleguje. No i jedna z tych osób dorobiła sobie teorię, że Andrzej brzmi po rusku, więc ruska mafia. I złożyło się tak, że na tym polskim pawilonie w trakcie Expo pracowało bardzo dużo znajomych i ja też z racji chęci działań społecznych wspierałem ich, fundowałem im darmowe czy tam jakieś półdarmowe wycieczki. Okazało się, że jedna z tych osób właśnie tam przekazała, że Hubert z mafii, nie chodźcie na te wycieczki. Nie I potem wierzę. już się zaczęło tak. No i wiesz, moi przewodnicy, moi współpracownicy, nigdy nie nazywam tego, że to są moi ludzie, to są moi koledzy z pracy, donosili mi, że tu usłyszeli tamto, a tu tamto i mówię, Jezu, kochany, ja sobie tylko siedzę przy tym komputerze, głównie tak mój dzień wygląda. No więc tak, taka geneza. Przez to może, że jestem trochę z dala od ludzi, nie koleguję się z zbyt dużą liczbą osób z zewnątrz, to tak, no a ludzie koło 50, którzy prowadzą biznes tutaj 20 lat i widzą, że w 2 lata gościu zrobił tyle, co oni przez 20 lat, to im się wydaje, że to niemożliwe. Ale zawsze jak coś ci nie wychodzi i jesteś ograniczony, to szukasz winnych gdzie indziej. A nie spojrzysz na przykład na to, że nie potrafisz robić marketingu, nie masz ludzi od IT, nie wiesz nawet co to pozycjonowanie. Nie wiesz tak naprawdę nic, poza tam jedną umiejętnością, którą wypracowałeś sobie i zwalasz winę na innych. No i tak powstały te super historie, że Hubert nielegalny. No tak, i później musiałeś troszeczkę, znaczy nie musiałeś pewnie, ale widziałam, że tam mówiłeś, że hej, No bo ja się tutaj z tego wszystko jest... śmiejesz. No tak, wiem, No. ale pokazywałeś jednak te legalne dokumenty, że ta Tak, firma jest tak, jak najbardziej tak, legalna, tak. że wszystko No. jest legitne. Wiesz, bo nawet dotarło do mnie. Ja już straszyłem kilka biur podróży, bo docierają do mnie nagrania, że ktoś idzie na spotkanie, sobie nagrywa z rezydentem w danym biurze, pozdrawiam, i mówią tam na przykład, że bo ktoś powie, że a Burcz Khalifa to chcieliśmy kupić u Huberta. Nie, to odwołajcie, bo on wam na pewno usunie ten bilet albo coś takiego. Mówię, kurde, że co wy wymyślacie w ogóle? U nas jest taka zasada w firmie, że my nigdy nic nie odwołujemy, nawet jak jacht płynie z 2 osobami, może ktoś stanąć przy bramce i stać codziennie, kiedy pływamy 7 dni w tygodniu. Jak za jacht, teraz już będziemy mieli swój wspaniale, jeszcze wypożyczaliśmy wcześniej, płacimy za niego kilka tysięcy dziennie i nawet jak płyną 2 osoby, to płyną i nikt nic nie odwołuje. I dla nich cena się nie zmienia. Tak, Jest tak. zawsze to A samo. inne firmy nie podejmą się tego. Nawet te największe biura odwołują z powodu, że grupa osób się nie zebrała. U nas nie ma takich rzeczy. Jakby my potrafimy wyjść kilkaset tysięcy na minus w skali miesiąca, ale klienci są zadowoleni i nie są zostawieni na lodzie. No dobra, ale Hubert, rozmawiamy od początku. Podróżowałeś, no byłeś w wielu krajach, mieszkałeś, tak jak mi mówiłeś, w 30. Coś takiego, no. No to dlaczego akurat trafiłeś na ten Dubaj? Dlaczego wybrałeś Dubaj do miejsca, jako miejsce, gdzie będziesz rozwijał swój biznes? Myślę, że dla tego samego powodu, co 99% osób, czyli czystość, bezpieczeństwo, wszyscy uśmiechnięci, multum możliwości. Ja wtedy byłem jeszcze DJ-em, produkowałem też muzykę, występowałem na Seszelach. Historia była taka, całą opowiem, to 1,5 minuty zajmie. Tata mnie woła, jeszcze mieszkałem z nimi, że jakaś promocja jest, Emirantens jakiś wraca do Warszawy, bo to po iluś latach wrócili Emirates. No i kupiliśmy ten bilet na Seszele. I ja mówię, że kurde, tak bez sensu lecieć na te Seszele, tylko na wakacje. Jak już mam tą umiejętność tego DJ-owania, ktoś mnie tam zna, to zapytam lokalnych klubów. No i oni mi zwrócili pieniądze za bilet, coś takiego, czy tam za nocleg. No i leciałem na te Seszele z przesiadką w Dubaju. Wtedy jeszcze wiza była, kilkaset złotych kosztowała, trzeba było się o nią tam ubiegać przez jakieś agencje. No i wysiadłem tutaj, pamiętam przy obecnym Muzeum Przyszłości i pamiętam, że chciałem gdzieś zadzwonić czy coś, bo nie wiem, zgubiłem się, nieważne. Tylko obróciłem się, zapytałem, czy pożyczyłby mi pan telefon, jakby 10 sekund dał mi ten telefon od razu. Mówię, jej, jak wspaniale. Potem gdzieś spaceruję, inni uśmiechnięci ludzie widzą, że sobie robię zdjęcie, więc zaoferowali mi, że mi zrobią, bo widzą, że się wyginam. Sam to może mi pomogą. No. Potem to bezpieczeństwo mi zaimponowało. Jak ja przyjechałem do Dubaju pierwszy raz, to się zakochałem i ja nie planowałem nigdy żadnej firmy zakładać. Ja założyłem firmę w 2019, a zanim to zrobiłem... A kiedy to było, jak przyjechać tutaj po raz pierwszy? 2013. I ja tu byłem jako turysta 20-25 razy. Tak. Tydzień, 2 miesiąc, 2 miesiące, zależy tam od możliwości, jakie miałem. Ale pamiętam na przykład fajerwerki, te, które sprzedawałem przy Sylwestrze, to ja je sprzedawałem tylko po to, żeby zarobić na wyjazd na urodziny w styczniu do Dubaju, żeby tu móc posiedzieć.
No i ci ludzie, to też bardzo ważna wartość. Marcelina, z którą teraz pracuję w jednej firmie, Sonia z Piotrem, którzy teraz już są w Kanadzie, ale randomowi ludzie z internetu, których ja zauważyłem i ja napisałem do nich: cześć, mam tam 17 lat i jakby imponujecie mi tak, że poświęćcie mi 5 minut, proszę. Wow. Ja wam pomogę, bo ja umiałem marketing, umiałem jakieś grafiki i tak dalej. Ja wam pomogę z tym, co wy robicie, ale gdybyśmy się mogli spotkać. No i oboje, znaczy troje osób bardzo mi pomogło. Bo z Marceliną nadal pracujesz, nie? Tak, Marcelina chodzi i u nas na wycieczki, Tak. obsługuje maila i tam 1000 innych rzeczy, tak, ale no jakby to jest najwspanialsza historia, bo Opowiadaj, mamy czas, to są super historie. Dla tych ludzi to wszystko robię, bo oni dla mnie coś zrobili, co nie? Jakby Marcelina wtedy była najpopularniejszą Polką w całym Dubaju, jedyna, która opowiada o Dubaju. Marcy Shan Vlog, Dzień dobry internecie. Tak się zaczynały wszystkie filmy. Jakby kilka osób u nas w firmie jest zagorzałymi fanami starych filmów Marceliny. No i dzięki temu, że oni mi poświęcili czas, że skupili się na tym, co ja do nich mówię, a nie tylko spotkali się, żeby coś ode mnie chcieć, to zbudowałem przyjaźnie na lata. Sonia i Piotr teraz mieszkają w Kanadzie. Byłem tam u nich kilka lat temu. No, wspieramy się cały czas. No, ja im jestem bardzo wdzięczny. Marcelinie chyba już mówiłem dosadnie, ale jak nie mówiłem dosadnie, to Marcelina jesteś jakby głównym powodem, czemu tu jestem. Bo jakby gdybyś wtedy nie zeszła do mnie na JLT z pieskiem, z Dieselem, to wiesz, nie poznałbym może nikogo w trakcie tego wyjazdu i bym powiedział: dobra, no fajny ten Dubaj, ale w sumie nikogo tu nie znam, nikt się ze mną nie koleguje. Pozdrawiamy Marcelinę. Ja znam Marcelinę przez mojego męża, bo oni też się znają od lat. On już tutaj jest 20 lat, więc... tak. Marcelina bardzo długo. No właśnie. Super historia, ale wiesz, to też dużo mówi o człowieku i tak to ze mną rezonuje, bo mnie też Dubaj nie zachwycił tymi budynkami, ani tym luksusem i w ogóle nigdy mi nie imponowały czyjeś rzeczy. W sensie nigdy mi nie imponowały rzeczy w ogóle, ale to, co mi też zaimponowało, to też ta otwartość i ten uśmiech i to, że ja jakby mogę być jaka chcę i nikt tego nie oceni, bo tu jest taka różnorodność, że w sumie nikogo to nie obchodzi, jak ty przyjdziesz czy ubrany. Wiesz, ja mogę dzisiaj się wystroić, bo mam taką ochotę, a ty możesz przyjść w trampkach i to jest super, jak najbardziej okej. Nikt w ogóle, wiesz, tego jakby nie ocenia. Tak. A na przykład historia sprzed miesiąca, byłam w Gdańsku i akurat spacerowałam z psem przy dworcu i wchodziła jakaś taka starsza para i zapytali mnie, czy daleko do Parku Oliwskiego. No ja im powiedziałam, że nie, że jakieś 10 minut prosto i w prawo. A oni mówią: tak pani dziękujemy, bo jest panią chyba 6. osobą, którą pytamy i nikt nam nie chciał powiedzieć. Tajemnica. Myślę sobie, co to za problem, żeby powiedzieć, wiesz, nie wiem, powiedziałam im: nie, na pewno to byli przyjezdni, dlatego państwo nie powiedzieli. Daj Boże, że tak było. No daj Boże, że tak było. Wierzymy w ludzi. Inshallah. No dobra, Hubert, no to jak to się zaczęło z tym biznesem? Czy było łatwo założyć biznes? Czy wiesz, czy miałeś jakieś wyzwania na początku? Wiesz, no to 2019, jak zakładałeś, to było 6 lat temu. Jak wyglądało zakładanie biznesu i czy myślisz, że to się zmieniło teraz na przestrzeni lat? Zaczęło się tak, że ja nie wiedziałem, czy chcę założyć firmę, ale jak tu przyjechałem i zrobiliśmy te pierwsze wyjazdy jeszcze bez firmy, takie ze znajomych zabieram i tak dalej, no w jeden wieczór się chyba ze 100 osób zgłosiło, to i stwierdziliśmy, że trzeba założyć firmę. I mam takiego przyjaciela, Maćka Wiśniewskiego z klasy, mój kolega z liceum, z którym założyłem i fundację charytatywną i wszystko po prostu. Jakby ja jestem tym do zaganiania ludzi, a Maciek jest od układania tego. Tak to w łopatologiczny sposób nazwijmy. I Maciek zajął się papierologią i założyliśmy tę firmę, te wszystkie gwarancje ubezpieczeniowe, no to co tam trzeba, żeby prowadzić legalne biuro podróży. I zaczęliśmy robić te wyjazdy. Czyli ty już byłeś znany w internecie jakby? Miałeś już social media rozwinięte? Ja prowadziłem social media bardzo duże, międzynarodowe. Tam od 2010 ja byłem właścicielem drugiego największego bloga o muzyce elektronicznej. To były dziesiątki milionów wyświetleń. EDM Machine się nazywało. Więc jakby ja się uczyłem w różnych branżach, bo i te jak fajerwerki sprzedawałem i te ubrania, no to tak krok po kroku dowiadywałem się, jak to jest docierać do ludzi. Albo te eventy. Jest dużo takich projektów, za którymi stałem, o których nikt nie wie, ale że ten marketing, wizerunek, ta liczba osób, która uczestniczyła w danym wydarzeniu, była w dużej zasłudze temu, co ja wypracowałem. I zgubiłem wątek?
Mówiłam o tym, pytałam o to, jak zaczynałeś, że miałeś tego kolegę i on papierologiem się I zadałam ci pytanie, czy miałeś social media rozwinięte. Tak. No i Maciek jakby wspierał mnie w tym wszystkim. My jeszcze 3 lata temu sami obsługiwaliśmy tak naprawdę wszystkie maile, wszystkie bilety, żeśmy ręcznie wyrabiali. Teraz jest pełna automatyzacja, 15 osób na mailu i to wszystko hula jak ta lala, ale wcześniej, no to dlatego jestem przyklejony do telefonu. No teraz wyciszyliśmy, ale normalnie jakby mój dzień wygląda często tak. Teraz już oczywiście tego nie obsługuję, ale z Maćkiem przechodziliśmy po prostu każdy etap po kolei. Oczywiście natrafiliśmy na te problemy z tym, że ta lokalna Polonia w Dubaju tych kilku zdziadziałych dziadów blokowało nas, więc na przykład jak ktoś reklamował naszą firmę, to nas blokowali na wszystkich dubajskich grupach i tak dalej, więc to było ciężkie, wiesz, ja na przykład jak miałem przylecieć tu w 2019 i ci ludzie mi pisali, że Dubaj jest mały i oni wiedzą, co ja robię i tak dalej, wiesz, no straszyli mnie. Ja byłem tu sam, znałem Marcelinę tylko i co ja mogę, więc to było bardzo ciężkie. No ale teraz dlatego z przyjemnością szpilę będę wbijał, dopóki mam zdrowie, bo wiesz, zbudowaliśmy to bardzo ciężką pracą, bardzo dużemu poświęceniu i tu nie było jakiejś pracy od 8 do 16. Tu była praca od pobudki do snu, razem z Maćkiem na zmiany. Pisanie newsów, publikacje promocji lotniczych, wyszukiwanie noclegów, pisanie planów, wakacji i tak dalej. I dokładnie wiemy, ile każda złotówka kosztuje, dlatego teraz myślę, czy zarobimy 10 milionów, czy 150, to żadnego znaczenia nie ma, bo dla nas nadal 10 zł za batona to jest dużo, nie? I tak, jakby bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy, bardzo dużo odważnych decyzji. No nawet teraz te wszystkie decyzje, które podejmujemy, to dla mnie czasem jest takie przeciążenie. Wrzesień miałem, myślę, jeden z najgorszych w życiu pod kątem stresu, bo kupiliśmy kilka mieszkań, kupiliśmy jacht, samochody, autokary. No kilka czy kilkanaście milionów poszło, tak? Więc jednego dnia masz tyle, potem nie masz nic, ale wiesz, że robisz to z wizją zbudowania czegoś fajnego na przyszłość i robisz to po pierwsze dla siebie, ale ja zawsze mówię, że ja robię po pierwsze dla tych ludzi, którzy ze mną to budują, bo z racji tego, że oni dali mi to zaufanie, to ja się odwdzięczam tym, że ja nie śpię po nocach, ale inwestuję, żeby oni mieli lepiej w pracy, żeby te pensje rosły, żeby ta automatyzacja rosła. No więc tak, bardzo dużo ciężkiej pracy, tak zaczynaliśmy i doszliśmy tutaj. Okej. No właśnie, ale dużo osób tutaj przylatuje. No i wiadomo, Dubaj, miasto możliwości. No i jest to miasto możliwości. Przede wszystkim chyba dlatego, że ludziom się chce. Tak. Że jak spotykasz kogoś, to niemal od razu jest jakiś, wiesz, vibe i nie ma, że się nie da, tylko da się, tylko znajdźmy sposób, jak to się da zrobić. No, i jest taka jakaś radość, jest jakiś taki uśmiech, że wiesz, że jest po prostu jakiś taki fajny vibe, nie? Że biznes się robi, nie wiem, na łódce albo grając w padla, a niekoniecznie w tych marynarkach i lakierkach, nie? W sztywnych jakichś tam biurach. To czekaj, mogę ci wtrącić jeszcze? Tak. Jachty. Jak zaczynaliśmy wynajmować jachty, zaczynaliśmy je wynajmować przez Mostafę. Mostafa, czyli kolega byłego menedżera restauracji, nieważne, ale Mostafa po angielsku miał tylko hello i okej. I Mostafa pracował na restauracji, a telefon leżał obok i po pracy chodził zagadywać z jakimiś właścicielami jachtów, ułatwiał mi pracę dzięki temu. I ja piszę Mostafa, taki jacht i taki jacht. I on szukał. I teraz Mostafa zarządza kilkudziesięcioma jachtami i był tylko gościem z restauracji, który krojąc pomidora odpisywał jeszcze na wiadomości. I właśnie to, co ty mówisz, wystarczy chcieć, a tutaj wszystkim się chce, praktycznie wszystkim. No dobra, ale powiedz mi, tak, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ludziom często się chce, ale jak dostaną od razu, wiesz, sporą kasę za to, nie? A początki takie nie do końca są. Jak na przykład z tym Mustafą się rozliczałeś? Rozliczałeś się z nim na początku? Czy na początku to było na zasadzie, wiesz, koleżeńskiej i potem to przyszło? Nie no, zawsze za pracę pieniądze płacimy, więc jakby Mostafa miał prawo po prostu sobie doliczać prowizję do jachtu. Umówiliśmy się, że jachty takie za kilka stówek to se 5 dych za godzinę dolicz, za te większe 100. No i wiesz, Mostafa z pensji 2,5 tysiąca na kuchni robił sobie 6 tysięcy. Aż w pewnym momencie zrezygnował, ma tam ze 3 pomagierów swoich i tak rzeźbią, nie? Ale w końcu rosną do 20 osób, dopóki będzie im się chciało. Więc jasne, no tak, super. No dobra, no ale właśnie, dużo osób przyjeżdża i wszyscy myślą, że jest to miasto możliwości, bo jest, ale jakie są składniki tego, żeby to się udało tutaj? Jak wszędzie, wydaje mi się, ciężka praca, tyle, nie? To, co wcześniej mówiłem, że
My z Maćkiem poznaliśmy smak tej każdej złotóweczki, bo zbudowaliśmy po prostu wszystko od zera. Samemu sprzątając apartamenty, samemu odpisując na maila. I wydaje mi się, że Mostafa dokładnie tak samo pójdzie. I każdy człowiek, który pójdzie tą drogą, czy można tu brzydkie słowa mówić? Można. No w sensie po prostu nie zaczynamy od dupy strony. Zaczynamy od tej poprawnej strony, step by step. Bo niektórzy chcieliby przeskoczyć 8 szczebelków, ale jak przeskoczysz te 8 fundamentalnych szczebelków, to potem tak naprawdę nic nie wiesz na podstawie, na temat bazy twojego biznesu. Więc wydaje mi się, że nie warto przeskakiwać schodków, szczebelków, warto budować to od zera i oczywiście jak dostaniesz za dużo pieniędzy na raz, za szybko, to odbija. Ale to wydaje mi się, że to jest właśnie ten efekt Instagrama. Te wszystkie ludzie, co skaczą po tych samochodach, pijani z jachtów i tak dalej, złote zegarki i tak siedzą i wyginają rękę, to jest efekt tego, że za szybko zarobili i tyle. Bo nikt, kto uczciwie zarobi, prawdziwi milionerzy, miliarderzy i ludzie dobrze sytuowani nie mają żadnej potrzeby udowodniania nikomukolwiek swojej wartości, bo oni dokładnie ją znają. Nie? Tak się mówi, że pieniądze lubią ciszę. Dokładnie tak. Pod tym kątem zdecydowanie. No tak. I też rzeczywiście jak znam bogatych ludzi, a znam kilkoro bogatych ludzi, to rzadko kiedy tam widać to bogactwo na pokaz, ale bardzo dużo widać reinwestowania, ryzykowania i tego, że te pieniądze są dalej wkładane w biznes i nawet te osoby często mało mają dzisiaj, bo po prostu cały czas te pieniądze na siebie pracują. Tak to działa. No tak to działa, jak się robi biznes. Tak. No, trzeba podejmować ryzyko. Bez ryzyka nie ma nic. Czytałeś książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec? Nie, szczerze przeczytałem tylko w życiu jedną książkę. Jest to książka 7 nawyków skutecznego działania. Okej, i dała ci coś ta książka? Bardzo podkreśliła mi to, że to, co robię, to robię dobrze. Okej. Jakby... Myślałam, że była tak słaba, że już żadnej innej do tego nie przeczytałeś. Nie, moja bliska koleżanka zmotywowała mnie do przeczytania tego i przeczytałem, ale nie lubię czytać. Ja nie oglądam filmów, nie oglądam seriali. Oglądam najczęściej wywiady, biografie, podcasty z mądrymi ludźmi. Ja lubię robić mądre rzeczy w życiu i tyle. No, więc nie czytam książek. No. Okej. A ja mi się i tak nasuwa coś, więc powiem, No, że mów. polecam ci jedną fajną książkę. No, Jak dobra. podobała ci się tamta, No. to może ci się spodoba 5 języków miłości. A wiesz, Okej. dlaczego jest ważna? Nie tylko dla miłości, No. ale w ogóle do budowania relacji. Okej. Bo ona fajnie tłumaczy to, że każdy z nas mówi jakimś dominującym językiem w ogóle budowania relacji i nie każdy odpowiada każdemu, bo nie każdy rozumie ten drugi język. Oczywiście. I w momencie, jak zdajesz sobie sprawę, a jest głównych dominujących języków 5, jakim ta druga osoba może mówić, to jest w ogóle zdecydowanie lepiej budować relacje nawet biznesowe, nie tylko takie, wiesz, romantyczne. No brzmi sensownie. Polecam książkę. Jest Tak. w ogóle krótka i super łatwo się czyta. O, to, że krótka, to mnie zachęciło, bo ja Naprawdę. usypiam po 8 stronach. No mówię ci, super jest. Tak jak Okej. ci się podobała tamta, może dać się spodoba. Dobrze, super. Dobra, a wiesz co, to zadam ci jeszcze 2 pytania teraz przy tych wątkach od ludzi z Instagrama, bo wiesz, Dobrze. zrobiłam to okienko, więc mam tutaj Dobrze. parę takich pytań. Więc a propos tego biznesu, bo tak fajnie opowiedziałeś o tych twoich współpracownikach i było takie pytanie, czy nadal zatrudniasz ludzi z Polski? Tak. Jakby no w tym sezonie zatrudniliśmy chyba z 20 nowych osób, 25. Więc tak, tylko No właśnie, kogo szukasz i jak na się ten moment kontaktować nikogo nie tam? szukam. Jeśli ktoś szuka pracy u nas, bo to jakby codziennie ktoś pisze, ja mam na Instagramie Hubert z Dubaju i tam mam ten kanał nadawczy, to dodajcie się tam i tam wrzucam ogłoszenia o pracę. Tylko pamiętajcie, że u nas w kolejce stoi przyjmijmy 2000 osób i jak ja wrzucam ofertę, my nigdy dłużej nie szukamy pracownika niż kilka godzin. Więc to trzeba być faktycznie zdecydowanym i tyle. Więc będziemy szukać, no jakby dążymy skalujemy firmę, my idziemy na świat, ale na ten moment w tym sezonie chyba już więcej nie zatrudnimy. Poza ekipą sprzątającą i ludźmi do remontów, ale z Polski nie szukamy, to nie będziemy raczej zatrudniać, bo zatrudniliśmy aż za dużo, ale to też ma swój cel, więc tak. Dlaczego z Polski nie zatrudniacie do remontów? Bo są za dobrzy i za drodzy po prostu. A my zatrudniamy do remontów z Polski superwajzorów. Mamy taki model biznesowy, bo też mamy firmę remontową, gdzie zatrudniamy 10 chłopaków z zewnątrz, znaczy outsourcujemy, 10 chłopaków z innej firmy i jednego naszego superwajzora. I on ich uczy i siedzi z nimi
I dzięki temu i oni się uczą, a on kontroluje i robią tak, jak chcemy. Więc dzięki temu teraz prowadzimy 14 remontów jednocześnie, a mamy tylko ze 20 osób w firmie remontowej. Okay. No, więc wyszkoliliśmy ludzi, szkolimy ich cały czas. Tydzień temu dołączył do nas nowy członek z Rumunii, Florin, który odpowiadał za budowanie wielu, no nie wieżowców, ale takich dużych budynków w Rumunii. Przyjaciel mojego wspólnika Andrzeja. No i teraz też będzie odpowiadał za kolejne kilka budów i tak budujemy sobie te struktury. Okej, czyli te budowy, te remonty to są wasze mieszkania, ale też klientów, tak? Tak, taki jest nasz model biznesowy. Po pierwsze, że my kupujemy, remontujemy i sprzedajemy, więc takie flipowanie tylko trochę więcej czasu to zajmuje. A druga część, ta ważniejsza, jest taka, że my sprzedajemy nieruchomości Polakom, znaczy całemu światu, ale umówmy się, 90% klientów to Polacy. I dzięki temu, że my sprzedamy ci tą nieruchomość, wyremontujemy, a potem się zajmiemy najmem krótkoterminowym, sprzątaniem i tak dalej, no to mamy bardzo dużo tych apartamentów już w kolejce. Wiesz, mamy zaplanowane remonty tak naprawdę do maja 2026. No, a tydzień temu nasz agent Luke z Wielkiej Brytanii sprzedał 5 mieszkań, więc zaraz kolejne 5 dojdzie. Więc no ile sprzedajecie mieszkań miesięcznie, powiedzmy, średnio? To zależy tak naprawdę, bo potrafi być 10 mieszkań, a potrafi być 28, więc no, łącznie w tym roku 330 milionów chyba. Jak gadaliśmy przed tym, że będziemy rozmawiać w podcaście, to było około 300 milionów. Czyli teraz jak 100 mieszkań? Łącznie? No. Więcej, bo na przykład dużo sprzedaliśmy około 1 100 000 300 000. Okay. Tak, ale teraz coraz droższe. W ogóle zaczęliśmy od pułapu 1 100 000, a teraz już potrafimy przy 10 milionach się zatrzymywać, więc no tak też rośniemy. No. Biuro nieruchomości dopiero rok ma, więc to też... A jaka jest proporcja mieszkań, które sprzedajecie z rynku wtórnego versus pierwotnego? 75 dla pierwotnego. Tak. Ale wtórnego też mamy dużo pod kątem liczby, bo my jesteśmy, nie wiem, czy nie jedyną, ale jedną z niewielu agencji, polskich, które chcą się zająć tym, bo dużo pierdzielenia Czyli remontem, się. a potem tak, ale w sensie na przykład kredyt, te wszystkie kontrakty i tak dalej, to jest czas po prostu. Albo jakieś... No ogólnie rzeczy papierowe zajmują czas. Przy rynku pierwotnym kupujesz sobie apartament w 15 minut płacąc rewolutem, a wtórny zajmuje czas. I prowizja jest 100 razy mniejsza. Nikomu się nie chce z tym bawić. Ale my budujemy biznes na 100 czy 200 lat, a nie na 3 lata, żeby zarobić i wyjechać ze stąd. Dlatego jakby zajmujemy się wszystkim od A do Z. A nadal to są dobre pieniądze, bo nadal zarobić 10 czy 15 tysięcy prowizji z apartamentu to są wspaniałe pieniądze. Kiedyś marzyłbym, żeby tyle zarobić. Nie? Jasne. A ile można zarobić na rynku pierwotnym? Na rynku pierwotnym można zarobić... taka prowizja, jest tu kilka procent, zależy od dewelopera, no takie od 3 do 6%, coś takiego. Może jacyś gorsi deweloperzy płacą większą prowizję czasem, żeby sprzedać ten ich badziew, ale tak standardowo jest to około 5, bym powiedział. No. Dobra, jak już zaczęliśmy rozmawiać o tym pierwotnym i wtórnym, to mam takie pytanie, bo wiesz, wiele osób tutaj, wiele osób kupuje, teraz przyjeżdża, kupuje i... No i też czasami są jednak agenci, nie tylko Polacy, ale różni agenci, którzy po prostu chcą wcisnąć, bo chcą sprzedać jak najszybciej. A ja już tutaj z mojego doświadczenia widzę, że mieszkania z rynku wtórnego starzeją się tutaj dużo szybciej niż w Polsce. Tak. Mamy ekstremalne temperatury, ekstremalną wilgotność, więc mieszkanie, które ma 10 lat, to jest tak jak w Polsce 20 albo i 30 lat. Więc i wiem, że ty właśnie sprzedajesz z tego rynku wtórnego, więc jak uchronić się, jak sprawdzać... żeby po prostu uchronić się przed, wtopą jakąś. Wiemy na przykład, rok temu był, wielki pożar na przykład i wcześniej jeszcze te budynki były budowane z tej technologii łatwopalnej. Tak. Dopiero potem weszły te obostrzenia, więc gdzieś szukać informacji? Ja bym współpracował po prostu z ludźmi, którzy mają doświadczenie. Tak? Jakby nadal Polaków jest masa osób. Masa, czyli przyjmijmy kilkanaście, ale to jest nadal dla... Ale myślę, że więcej. Ale takich, co ma doświadczenie. Takich, co przyjechali rok temu i rozumiem, że ktoś przyjechał rok temu, jest świetnym człowiekiem i tak dalej. I w ogóle to nie wyklucza, ale musisz mieć jakiegoś mentora, który ma doświadczenie.
No, nie będę wymieniał imion, bo to nie jest ważne, ale takich ludzi, co pracują jak ja, że budują ten biznes no już 10, 11 rok. Ja dołączyłem w jakimś momencie, ale ten Andrzej, mój wspólnik, zaczął w 2015 już wynajmować apartamenty. No wszystkiego się nauczyliśmy przez lata. Jak firma jest zbudowana na ludziach, którzy wszyscy przyjechali rok temu, co oni mogą wiedzieć? Oni tylko broszurki czytają i sprzedają to, co jest wyrenderowane. Więc po prostu jest wystarczająco dużo agentów, którzy mają doświadczenie. I teraz powiem ci na przykład, mieliśmy stoisko w Złotych Tarasach 2 tygodnie. Przyjechali do mnie państwo, których pozdrawiam, bardzo, bardzo mili ludzie, ale przyjechali mi opowiedzieć o tym, że jakiś tam doradca im powiedział, że nie będę mówił nazw deweloperów, ale że doradzili to i to. I mówię, dajcie mi jego numer, ja zadzwonię i opierdzielę go przy was, bo jak można ludziom polecić, to przecież to jest najgorszy syf. Pójdźcie do tych budynków i zobaczcie, jak one wyglądają po roku, po 2. Budynków jest ze 30 w Dubaju na przykład takiego. Sprawdźcie sobie, jak to wygląda. Że to jest w ogóle niemoralne polecać coś takiego, ale to jest właśnie to, co ty powiedziałeś. Na 2-3 lata sobie przyjadą, chcą zarobić jak najszybciej. Oni nie budują firmy na 20 lat, zarobić i na razie. Dlatego trzeba robić research i ja dlatego bardzo polecam to, co my głównie sprzedajemy, to jest Shoba, bo każdy deweloper, każda firma, tak jak i nasza, nikt nie jest idealny. Mają jakieś swoje, ale jak pójdziesz do Shoby, do budynku, to masz tą jakość. Nie masz VIP, tak jak Damak robi na przykład, albo MR często, ale jest ten bardzo dobry standard. Zawsze jest wszystko oddane na czas. I mi to daje spokój, bo ja wiem, że za 3 lata tutaj nie będą ludzie mnie mijać na ulicy i wytykać palcami, żeś mi to wcisnął. Że spokojnie można działać. A działając z firmami, no, które mają 1 milion w top za sobą i tak dalej i ty się łudzisz, że tym razem będzie lepiej, to tak jakby liczyć, że dziewczyna, która cię zdradziła 10 razy, już dzień 11 już tego nie zrobi. Na pewno. I ty żyjesz z tą nadzieją, ale no niestety. No ale jest więcej dobrych deweloperów, Oczywiście, nie tylko Shoba. oczywiście. Jakbyś miał tak kilku powiedzieć, 90% rynku jest super i tyle. Jakby ja sprzedałem swój dom niedawno w Polsce, w grudniu zeszłego roku, z nadzieją inwestycji tutaj. Tak. I ja z tych pieniędzy, co tam dostałem, to tutaj już podwoiłem czy potroiłem te pieniądze, bo bardzo agresywnie inwestuję. Tak. To nie tak, że każdy sobie z 1 miliona zrobi 2, ale tak, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra perspektywa. Póki co. Nie wiadomo, co będzie za 10 lat, bo to każdy chciałby mieć gwarancję. Ja chciałbym mieć gwarancję, że mi to wszystko nie pierdzielnie któregoś dnia, ale no co, albo ryzyko, albo siedzimy i trzymamy pieniądze w worku pod kanapą. No. Tak. No to może pójść w każdą stronę. Mój mąż mi opowiadał, jak tutaj przeprowadził się w 2005 roku i ceny za mieszkanie były takie mniej więcej jak teraz. I dopiero później, w 2007-2008, one spadły drastycznie, bo był kryzys. I one sobie tak rosły, aż teraz po 2022 znowu wystrzeliły po prostu w kosmos. I też nie wiadomo, co się z tym stanie. Może będzie dobijać do, cen Miami i w ogóle Florydy i Hongkongu i Singapuru, a może znowu coś walnie. No jakby nie jesteśmy w stanie do końca tego przewidzieć, ale wierzysz w Dubaj? No to ja wierzę w tą twoją pierwszą tezę, że będzie dobijało do Miami i tak dalej. Oczywiście nie mówimy o perspektywie 5, 10, o perspektywie 20 lat bardziej. Dubaj nie jest miastem jakimś tam number 50 na świecie. Oni są czołówką, top 10. Jesteśmy, już sami tu mieszkamy. I wydaje mi się, że rządzący Dubajem mają ambicje do bycia numer 1, bo im ani na pieniądzach nie zależy, ani na tym, żeby każdy miał ich obserwowanych na Instagramie, żeby być najbardziej popularnymi. Oni mają wizję być numer 1 krajem na świecie, więc wydaje mi się, że mamy bardzo dobre perspektywy i ja nie widzę nigdzie takiego potencjału w żadnym z miast świata, tym bardziej, że Europa jest coraz gorsza, brzydsza, niebezpieczniejsza, po prostu sami Europejczycy cofają swój rozwój, Stany Zjednoczone tak samo, Kanada tak samo. No w Azji nie ma aż takiego potencjału jak tutaj, poza Chinami, ale Chiny też z racji tego, że są trochę zamknięte, to oni się rozwiną, ale dla swojej społeczności, a nie dla świata. Więc wydaje mi się, że Dubaj to naprawdę będzie numer 1 i chciałbym zobaczyć książki historyczne za 500 lat i żeby ktoś porównał moją wypowiedź z tym, co tam będzie zapisane za 500 lat. Ale wydaje mi się, że perspektywa jest ogromna. No. Często pojawia się w twoich wypowiedziach słowo wizja.
I tak mi się skojarzyło, wiesz, bo tak słyszałam kiedyś takie powiedzenie i bardzo mi ono zapadło w pamięć, że różnica pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi jest taka, że bogaci wierzą w wizję i nie dopuszczają, trust their vision and doubt their fears, a biedni trust their fears and doubt their vision. No. I to jest tak, że musisz zaufać tej swojej wizji i nie dojść do głosu tak bardzo swoim tym strachom, no nie? Bo one zawsze Zdecydowanie. będą. Tak, no strach to jest strefa komfortu. No, to pewnie. jakby to jest najcięższe. To my teraz strukturyzujemy firmę, budujemy menedżerów w sektorach firm i najcięższe jest wyciągnąć ich z tych starych przyzwyczajeń, że tak już 8 lat robili, jak ich wyciągnąć z tego. To jest ich strefa komfortu i oni się boją jakiegoś task managera, jakiejś automatyzacji, co to jest i to jest najtrudniejsze, więc tak, no... A ty czego się boisz? Ja się nie boję niczego. Boisz się, każdy się boi trochę. No jakby w Australii był, to bym się bał pająka. Szczerze, tak, ludzi ja się w ogóle nie boję. Nie boję się sytuacji jakiegoś bankructwa czy czegoś w tym stylu. Jakby nawet jakby się kiedyś zbankrutowało, to wszystko da radę odbudować. Dopóki masz umiejętności, super ludzi dookoła siebie, to nawet jakby nam wszystko teraz szpierdzielnęło, my to odbudujemy w rok czy dwa. Oczywiście nie do takiego super poziomu, ale wiem, że mając umiejętności, możesz wszystko, więc jakby... No śmieszne, bo to takie mamy w internecie są, że ja nie czuję strachu. Nie czuję naprawdę strachu, nic mnie nie przeraża. Mnie tylko stresują rzeczy. Biznesowo. Tak, biznesowo mnie stresuje na przykład to, że mamy lato, które jest średnie i wychodzimy na minus w turystyce na przykład i że trzeba ciągle dokładać do pensji. A tych pensji mamy kilkaset tysięcy i moim stresem jest tylko to, że przewodniczka X i kierowca Y dostaną pensję 2 dni za późno. Ja nie chciałbym, żeby dostali 2 dni za późno, ale czasem jest ciężko. No ale jakby ja robię wszystko każdego dnia, żeby każdy dostał wszystko na czas, klient, żeby był zadowolony. Więc to są te rzeczy, które mnie stresują, ale tak, żeby się bać, to To jest twoja pasja i twoje życie, co? zdecydowanie. A masz coś poza tym? No mam. Powiedziałeś, że mogę pytać o wszystko, więc... Czy mam coś poza tym? Jakby dla mnie najważniejsze jest, żeby coś dla tego świata zrobić, nie? Dlatego te akcje charytatywne, dlatego robienie coś z ludźmi, którzy są ze mną od lat. Nie sprawiłoby mi to takiej przyjemności, gdybym ja zbudował firmę, płacąc po 1800 wszystkim tutaj lokalnym i zbudujmy imperium i ja będę miał 100 milionów, a wy po 1800. Dla mnie ogromną wartością jest to, że zbudowałem to wszystko z ludźmi, których znam od lat, naście lat i że oni rosną, oni sobie mogą kupić mieszkanie, oni mogą sobie kupić samochód, jaki chcą, mogą pomóc rodzicom i tak dalej. Więc to jest chyba mój życiowy cel, jak sobie tak myślę, żeby robić coś dla ludzi. I żeby gadaliśmy chyba o tym, że bardzo mnie denerwuje, że na świecie nie ma równego startu. I denerwuje mnie bardzo, jak widzę rozpieszczone dzieci, podczas gdy w Afryce działałem kilka lat i tam są ambitne dzieci, ale nie mają tych samych możliwości co ten. I ja bym wywrócił świat do góry nogami, żeby wszystkich po prostu wyrównać i każdy wystartował z tego samego poziomu. Wtedy by była po prostu rywalizacja fajna. Tak jak w sporcie jest rywalizacja. Nie możesz oszukać w biegu na 100 metrów. 20 lat treningów udowodni to, czy oszukiwałeś, czy nie. Więc... Ale myślisz, że będziesz chciał na przykład... Chcę poznać Huberta trochę też jako Huberta, a nie jako przedsiębiorcę. Że będziesz chciał, nie wiem, zbudować na przykład rodzinę? Myślisz o tym, czy nie masz na to czasu, czy w ogóle się tym nie zajmujesz? Nie mam czasu na to, nie myślałem o tym. Wiesz, nigdy nie ciągnęło mnie do dzieci. Jak coś, to nie mam dziewczyny. Słuchaj, nawet moja koleżanka ostatnio, jak pokazała mi, że będę miała z tobą rozmowę, to zapytała, czy jesteś wolny, więc takie pytania się powtarzają. Najczęstsze pytanie w Q&A, jak wrzucam. Ale nie myślałem o tym na razie, wiesz? Jakby budowanie dla mnie rodziny to jest budowanie tych ludzi, którzy są ze mną. Jakby sprawia mi ogromną przyjemność, widząc, że ktoś pracujący ze mną może sobie kupić jakiś super samochód, mieszkanie kupić. No i tak jak już mówiłem. Więc nie wiem, nie myślałem o rodzinie. Wydaje mi się, że też nie poznałem jeszcze nikogo w swoim życiu takiego, z którym mógłbym się związać. I serio mam takie podejście, może to jest chore i pracocholiczne, ale jak wyobrażam sobie, że mam iść na jakąś randeczkę i wiem, że mogę trafić tak jak trafiałem bardzo często, że już kurwa odliczam tylko, żeby już wrócić tam, bo przecież tyle rzeczy mógłbym zrobić, a ja tutaj siedzę, bo tylko chciałem sobie tam z kimś za rękę się złapać i pospacerować, fajnie czas spędzić,
to mówię, że nie warto. I po prostu, nie wiem, może jestem uzależniony od tej pracy, może jestem uzależniony od tej wizji, ale dopóki nie robię nikomu krzywdy, mam też takie podejście, że nie chcę się z nikim wiązać, bo ja wiem, że nie poświęciłbym tej osobie czasu, to ja nie chciałbym, żeby kto inny się ze mną związał i miał dla mnie tylko 20% czasu. Jakby priorytetem dla mnie jest teraz budowanie No ale ty ludzi. też jesteś młody, no. Ile ty masz? No, mam 31 lat. 31. Tak. No to wiesz. Priorytet firma i ludzie, którzy w niej są, a potem przyjemności Jasne, jakieś. poza tym to są, wiesz, takie społeczne oczekiwania, to nie musi być wcale twój cel. U mnie nie ma takiej presji w ogóle. No nie? właśnie, a poza tym, wiesz, no, żadna presja to nie jest twoja presja. Jeżeli to nie jest twoje marzenie albo to, czego potrzebujesz, no to wiesz, no, i tak jak mówisz, nikogo nie ranisz przecież. Dokładnie. Więc to są ciekawostki takie, o których sobie powiemy, bo ludzi to po prostu ciekawi. A pewnie, ale właśnie też było takie jedno z pytań, No, jak wygląda randkowanie w Dubaju. nie mam pojęcia. Jak już się spotykałem z kimś, to z kobietami z Polski, więc nawet nie wiem. Jakby ja, przez to, że organizowałem te imprezy, no ja potrafiłem do szkoły nie iść 5 dni pod rząd i być na imprezie ciągle. Wystąpiłem na kilkuset imprezach, zorganizowałem kilkaset. Ja już przeżyłem ten okres, nie? Ludzie chodząc na imprezy teraz w wieku 30 lat studiowali na przykład i nie mieli aż tylu tych imprez. Ja już to przeżyłem. Mnie naprawdę, jak byłem DJ-em, doprowadziło to do tego momentu, że ja, jak jeszcze z rodzicami mieszkałem, schodziłem, kładłem się na kanapie, mama przychodziła, głowę moją brała i ja płakałem jej na kolanach. Mówię, że ja im oddam te pieniądze, ja nie chcę do tego klubu jechać, już żygam tym po prostu, nie chcę tych ludzi widzieć i nie chcę tam występować. I teraz naprawdę do klubu, jak miałbym wyjść na jakąś imprezę, ja może mam jakąś chorobę psychiczną, nigdy nie diagnozowałem takich rzeczy, ale bardzo mnie stresują głośne restauracje albo jakieś takie biuro, gdzie by było głośno, jakieś takie lounge bary, etc. To jest totalnie nie dla mnie, bo ja się czuję gorący wewnątrz, nie skupiam się na tym, kto co mówi i ja tylko odliczam, że jeszcze godzinę. Ale to ciekawe w ogóle, że wybrałeś DJ-owanie. Bo wcześniej nie czułem tego. Nie A myślisz, że to ma związek? No może ma związek, wiesz, bo ja byłem takim kretem. No, teraz to już jestem totalnie kretem, siedząc w tym biurze swojej norze, ale robiąc muzykę, my sprzedawaliśmy prawa autorskie i my robiliśmy muzykę, którą se ktoś podpisywał i wrzucał do internetu, okłamując swoich fanów, że to on zrobił. No i ja się zawsze czułem jako ten kret z tyłu, że nikt o mnie nie wie i wspaniałe jest to uczucie i cały czas chcę coś takiego budować, bo ja nie chcę, żeby Hubert był twarzą Two Continents, chcę, żeby Two Continents było twarzą Two Continents i wydaje mi się, że przez tą muzykę się to zaczęło dziać, bo ja spędziłem bite 5-6 lat od pobudki do snu, robiąc muzykę, jeżdżąc na rowerze i wydując się raz na tydzień z kolegą na godzinę, ale jakby miałem jasną wizję, chcę się nauczyć robić tej muzyki i zarabiać z tego Więc może tak, może zachorowałem trochę psychicznie, ale jest mi dobrze z tym. Nadal nikogo nie ranię, więc jest Myślę, że niektóre rzeczy, wiesz, po prostu triggerują nas, i też jak ci się kojarzy coś i może to już miało taki wpływ na ciebie, że to cię stresowało, jak mówiłeś, że się kładłeś na kolanach mamy i płakałeś, bo byłeś tym wyczerpany, to może mieć taki związek, że już po prostu ci się to źle kojarzy i triggeruje w tobie takie już, że tego nie chce. Dokładnie. No i tyle. A to nie jest niezbędne w życiu, więc olewam. A poza tym, wiesz, każdy ma jakieś spektrum czegoś. Ja uważam, że każdy ma spektrum czegoś. Każdy może mieć, wiesz, czasem być ADHD-owcem. Ja na przykład wiem, że ja jestem ADHD-owcem, ale się nie będę diagnozować, bo wiem, że są techniki, które powinnam wdrażać, żeby sobie z tym radzić, ale na przykład nie chcę iść i brać leków. Wiesz? I nie chcę stosować tego jako wymówkę też. Ale jakby wiem, że muszę radzić sobie po prostu z tym, żeby funkcjonować. No rozumiem, spoko. Ale pewnie też są takie spektrum ADHD, gdzie już trzeba te leki przyjąć i to już powinno się zupełnie inaczej do tego podejść. I też to jakby ale to trzeba być świadomym, jak widzisz w swoim życiu, że już ci bardzo przeszkadza, to działasz. Dokładnie. A tobie jest dobrze. Mi jest zajebiście. Lepiej być nie może. Naprawdę. Teraz mieszkanie mam nowe i sobie siedzę. Płakałem ze 3 razy już w tym mieszkaniu. Siedzę, mam przeszklone mieszkanie, taki corner unit. Po prawej stoi nasz jacht. Na dole sobie widzę nasz samochód, który jedzie. Ekipy z naszej firmy, która jedzie rowerem.
I wiesz, ja nigdy nie wyobrażałem sobie nic z tego, zupełnie nic. Ja kiedyś mnie nie było stać, żeby na jedną noc w Princess Tower nocleg wynająć i ja marzyłem i pamiętam dziś dzień na poddaszu, na Króla Kazimierza, na radości u rodziców, płakałem do filmów Marceliny. Mówię, Boże, że ona ma takie życie i ona poszła na otwarcie tego Princess Tower. A ja mam 200 zł, ja pracowałem 2 tygodnie jeżdżąc na lawecie, żeby mi zostało te 200 zł. I wiesz, to było abstrakcja. No. Zobacz, ale to jest taki totalny po prostu, tak jak była American Dream, tak tutaj jest Dubai Dream, nie? Jest, że totalnie po prostu od zera do milionera. Tak. Niech młodzi Dosłownie. ludzie przyjeżdżają do Dubaju. Wszyscy niech przyjeżdżają i nie mówię tego, turyści przyjeżdżajcie i kupujcie od nas, ale żeby spróbować swoich sił tutaj, bo jeśli chcesz, to tu masz 100 razy więcej możliwości do zarabiania pieniędzy i jak masz skill w ręce, to zarobisz 100 razy więcej niż w Europie czy gdzieś tam. Tak, ale nie myślę, że przyjedziesz i te pieniądze ci z nieba spadną, bo po No nie, prostu nie. trzeba zapierać za przeproszeniem, tak. żeby one po prostu były. No i trzeba i nie wolno się bać, bo tak jak ty właśnie mówiłaś, trzeba się odzywać do ludzi, trzeba gadać. Jak dla mnie, wiesz, na podstawie tych wszystkich rozmów, które przeprowadziłam, jakby miała podać jeden taki składnik sukcesu, to są ludzie. Serio. No, zaufanie do tych ludzi i odwaga w podejściu do nich i też moralne podejście do nich, Tak. to I to jest kierowanie super. się, wiesz, wartościami, tak jak chciałbyś, żeby ciebie traktowali, po prostu traktuj ludzi. Wiesz, tutaj też się dużo mówi, że nie wiem, że w Dubaju się wykorzystuje pracowników i tak dalej. No kurczę, no to my jakby kreujemy tą naszą rzeczywistość, wiesz. Są źli ludzie dookoła nas, Są. tego nie wykluczymy, ale większość ludzi jest totalnie normalna w tym Dubaju. Dlatego ja też kierując się twardo tymi zasadami moralnymi, jakby szacunkiem do drugiego człowieka, czy to jest ochroniarz, czy pracownik z budowy, to jest taki sam ziomal ode mnie z pracy, jak najlepiej zarabiająca osoba. I nie wiem, no chodzę, teraz nawet 2 dni temu byłem na paracie pod Princess Tower z chłopakami z maintenance'u, którzy zarabiają no praktycznie najmniej w naszej firmie. I jakby nie mam z tym problemu, a widzę czasem obywateli kraju XYZ, którzy do ochroniarza się odzywają, wiesz, Tak. odburkując, ale Ja reaguję zawsze wtedy. ja jak też, widzę ja go taką biorę za sytuację. ramię, mimo że ma 2 na 2, że Tak. why, Mr. Dokładnie. Lake? Respect, yes? Albo to jest moje ulubione, to muszę podkreślić. Nienawidzę ludzi, którzy palą papierosy i je wyrzucają. To, że se palisz, to już twój problem, ale rzucają je i na ziemię. Ja, jak mam wolny czas, idę na rower i mam 5 minut ekstra, to tak sobie krążę i patrzę, czy ktoś ma peta. I ja wiem, że on go rzuci. I ja zawsze czekam, jak rzuci go, biorę go i idę mu pod twarz. Take it. Take it or I will call the police. I mówię, że to jest też moje miasto, śmiecisz u mnie w domu, mieszkamy razem i masz śmietnik 100 metrów dalej. Bierz tego peta i zanoś go tam. Jeszcze nigdy się nie trafiła sytuacja, że ktoś odburknął. Yes, you are right. Więc okej. Brawo. Ale masz rację, to tak jest. No, szacunek wobec ludzi, szacunek wobec środowiska to priorytet. Dokładnie. Jak można oczekiwać, że się będzie żyło, nie wiem, w bezpiecznym, fajnym kraju i czystym, jeżeli samemu się tak nie żyje. No, dokładnie. Dobra, a porozmawiamy jeszcze może o tym biznesie turystycznym, bo chciałabym najpierw porozmawiać już trochę o nieruchomościowym. Porozmawialiśmy, a o tym turystycznym. Czy oczekiwania turystów się jakoś zmieniły na przestrzeni tych lat? Szczególnie z Polski, czy nie wiem, bo kiedyś tak mi się kojarzy jeszcze, że Polacy, wiesz, bardziej szukali tani hotel, tani lot. Czy teraz jest jakby inaczej? No to ja chciałem to powiedzieć właśnie, że Polacy, my już nie jesteśmy biednym narodem, my jesteśmy już takim bardziej niż umiarkowanym, idziemy w bardzo fajnym kierunku finansowym. Kiedyś było, że tylko Niemca emeryta było stać na wyjazd, teraz polskich emerytów tutaj jest też masa na wakacjach. Więc oczekiwania się zmieniły pod kątem jakości, więc coraz lepszą jakość możemy oferować. No to, że my teraz kupiliśmy na przykład samochodów i autokarów tam za ponad 1 000 000, to jest efektem tego, że klienci tego wymagają. I klienci są gotowi zapłacić za wycieczkę 100 zł więcej za osobę w zamian za to, że mają super jakość, przewodnika super wyszkolonego, który też nie zarabia tak jak kiedyś na przykład 10 000, tylko 15 czy 20. I
i tak, to się zmieniło. No, apartamenty coraz droższe. No na przykład przedwczoraj nam wpadł booking na 50 dni za 100 000 praktycznie. Ludzie są w stanie coraz więcej wydawać i sam fakt, to nawiązując tylko do wcześniejszych nieruchomości, jak my zaczynaliśmy, to ja myślałem, kurna, komu my to sprzedamy? Skąd ci ludzie wezmą pieniądze? W pierwszy dzień 12 milionów, teraz ponad 300 i Polacy mają pieniądze. Może nie wszyscy je pokazują ładnie oficjalnie na koncie, ale mamy te pieniądze i chcemy to inwestować i my tylko boimy się tego, co było 30-40 lat temu, dlatego tak trochę ostrożniej podejmujemy te decyzje, ale... No już w ogóle kiedyś, wiesz, na pewno też podróżujesz od dawna, no to kiedyś jak się spotykało te wycieczki Polaków, to patrzyło się w drugą stronę, bo tak było, o kurczę, nie, że trochę wiocha, a teraz już nie ma tej wiochy. Super. Teraz spotykasz i to są fajni ludzie zaczęli podróżować, zwiedzać, otwierać wiesz, głowę, nie? jesteśmy tacy światowi, a nie Tak, tacy zaściankowi, a jednak jak wyszliśmy z tej komuny, no to przez te pierwsze lata, no to tak... No wiem, a to nic dziwnego, no stłamsili na tamte pokolenie, jestem dokładnie. trochę młodszy, więc nie doświadczyłem tego za bardzo, ale że jesteśmy coraz bardziej otwarci, przez co coraz bardziej mądrzejsi, bo jeden drugiego edukuje po prostu. No i tak, no ja powiem, że Polacy to są jedni z najlepszych turystów, jakich obsługujemy. Obsługujemy cały świat, bo apartamenty to tak naprawdę 90% to zagraniczni klienci przyjeżdżają, więc ja wiem, jakim klientem jest Polak i w stosunku do tej reszty świata top 3 jesteśmy naprawdę super. Pod względem... Szacunku, tego jak zostawisz apartament, tego jak się odzywasz w wiadomościach, że wiesz, wywieranie presji, obrażanie sprzątaczek, obrażanie menedżera, customer supportu, kogokolwiek, wymuszanie, że 2 parkingi chcesz, a przecież było napisane, że tylko jeden. Wiesz, Polak zrozumie, był tylko jeden. Dorota, nie kłóć się z panią, bo było napisane w rezerwacji, że tylko jeden. A przyszłaby inna nacja, dawaj 2 albo 1 wam wystawimy. No i tak, więc Polacy naprawdę super. Ale potrzebowałem lat, aby to zrozumieć. No właśnie, i tak trochę narzekamy na to swoje, a potem jak mamy porównanie z innymi, no to doceniamy. To jest trochę tak, jak wiesz, mieszkamy w Polsce i tej Polski nie lubimy, chcemy się stamtąd wyprowadzić, a potem wyjeżdżasz i zaczynasz coraz bardziej tą Polskę kochać. Ja na przykład uwielbiam teraz wracać i wiesz, kocham Polskę i nie wiem, polskie niebo, polską zieleń, polskie jedzenie, wiesz, bardziej odkąd wyjechałam niż jak tam byłam. No ja też, w czerwcu, w lipcu i w sierpniu. No tak, ja też. Ja też. Bądźmy szczerzy. W pozostałych miesiącach To prawda. Dubaj. To prawda. No tak. Ale też mam koleżanki, które są przewodniczkami i mówią mi, albo osoby, które gdzieś tam były na wycieczkach, i mówią mi, że cały czas jeszcze jak są jakieś wycieczki z Polski, to są takie mity o Dubaju. Tak, to jest największy problem Dubaju. No właśnie, a powiedz, jakie to są mity i porozmawiajmy o nich. No, że wszystkie kobiety z Polski, co tu jadą, to są prostytutki, albo że jest drogo, że nie ma alkoholu, że szejk to se z dnia na dzień może zmienić zdanie i wszystkie te apartamenty pozamyka, że jak kupujesz nieruchomość, to tylko na 100 lat. Umówmy się, to są wszystko mity. Tak. Jakby no na przykład to o tych 100 latach istnieje, ale to nie dotyczy w ogóle inwestycji tych dla turystów, nazwijmy, tylko gdzieś tam, żeby w okolicy, gdzie mieszka rodzina królewska, żeby nikim sobie nie kupił tego na więcej niż 100 lat. Są takie okolice, ale to w ogóle inwestorzy tego nie dotykają. I tak, to no jest masa mitów. Albo no, że każdy, kto mieszka w Dubaju jest po prostu milionerem. No jakby nie. Ludzie sobie muszą zdać sprawę. Ja zawsze to podkreślam. W Korei Północnej jest propaganda, w Stanach Zjednoczonych jest propaganda, w Rosji jest propaganda i ludzie muszą sobie zdać sprawę, że w Polsce jest też ogromna propaganda. W Polsce mamy bardzo drogo, jakość w stosunku do tego, ile płacimy, jest słaba i po prostu w stosunku do Dubaju mamy drożej. My teraz pojechaliśmy na te kilka dni na to stoisko w Złotych Tarasach. Ja byłem w szoku, ile za wszystko płacę. Ja tutaj mniej wydaję. Mieszkanie tutaj w super okolicy jest drogie. Ale to tak jak ja mieszkam w Marinie, to tak jakbyś porównała do pierwszej linii brzegowej w Gdańsku czy w Kołobrzegu, też od cholery pieniędzy płacisz. Ale jedzenie, takie codzienne życie, high life tu jest mega drogi, a zwykłe życie jest tańsze niż w Polsce. A ja sobie żyję na tych zwykłych produktach i wydaję znacznie mniej niż w Polsce. Więc musimy sobie zdać sprawę, że w Polsce mamy ogromną propagandę, ale ludzie to wypierają, bo każdy tak mówi. Rosja mówi, że w Ameryce mają, Ameryka mówi, że Rosja mają, a każdy region ma swoją. A jak myślisz, dlaczego w Polsce jest tak bardzo się
czy to są te clickbaity, czy to są te igrzyska i po prostu wiesz, że się tak bardzo te historie właśnie, że wszystkie Polki to wiadomo. Wiesz, nawet mnie ostatnio zapytała taka kobieta właśnie z Polski, jak wy się tam czujecie, skoro jesteście tak postrzegane? I ja mówię, my nie jesteśmy tak postrzegane w Dubaju. Ja jako Polka jestem uznana jako, wiesz, wysokiej klasy specjalistka, fachowiec w swojej dziedzinie, w pracy, w biznesie, w którym działam. I w ogóle jak patrzę, tak, oczywiście są eskortki, są kobiety wielkich obyczajów, ale Polki to moim zdaniem to jest jakiś, nie wiem, promil Tak, może. ale właśnie, zrobimy z promila, jakby to było nie wiadomo właśnie, co. a w Polsce nadal się promuje to. No, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy żyją tym, to wydaje mi się, że to nie są normalni ludzie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To są ludzie, którzy chcą żyć tą sensacją i którzy racjonalizują sobie swoje niepowodzenia i porażki w taki sposób. I oglądają film, który według mnie na przykład nigdy nie powinien zostać wypuszczony do opinii publicznej, czyli te dziewczyny z Dubajewa. I takie rzeczy ktoś powinien nad tym kontrolować, bo jeśli jakieś Ministerstwo Kultury na przykład nie panuje nad tym, co jest wypuszczane, co jest publikowane i tak dalej, to serwisy i te, nie wiem, reżyserowie nadal będą tworzyć rzeczy, które się klikają. Ja jak prowadziłem EDM Machine i robiliśmy po 20-30 milionów wyświetleń, też robiliśmy clickbaity związane z muzyką, ale co innego robić clickbait z muzyką, że David Guetta wydał nową piosenkę, a co innego okłamywać na temat prostytucji albo jakichś takich innych bajtowych rzeczy. Wiesz, no to jest to, że tu moim zdaniem, że wyjątek urósł do normy, a to wiesz, i ludzie postrzegają to jako normę, a to być może się dzieje. Natomiast gdzie to się nie dzieje? W każdym mieście, kraju, gdzie są pieniądze, no to jest proceder po prostu znany od początku świata, no nie? Więc jakby pewnie to jest. I jakby wychowując dzieci, jakby wychowuje tak, żeby uważały i nie szły w taką stronę, nie szły w takie środowiska. Ale jakby jeżeli ktoś tego szuka, to znajdzie po prostu. Ostatnio A to nie jest tak, że przepraszam, że ja jadę i ktoś mi na ulicy będzie proponował tego typu... Oczywiście, ale to do takiego etapu urosło. Ostatnio napisał bardzo fajny post Maciej Kawęcki, chyba dobrze powiedziałem, właściciel kanału This is IT, o tym, że społeczeństwo po prostu zgłupiało. I ja na przykład bardzo muszę się skupiać na temat tego, jak mam pisać treści, aby one zostały przeczytane. Jak napiszesz tyle tekstu, nikt nie przeczyta. Ten pierwsze kilka wyrazów jest kluczowe. Pierwsze 3 sekundy w rolkach i tak dalej. I przez to, że jesteśmy faszerowani taką głupotą, to się szerzy. Dzięki temu, że ludzie podróżują, że interesują się fajnymi tematami, obserwują fajne ciekawostki, jest znaczna większość mądrych ludzi na tym świecie, ale jednak jesteśmy faszerowani głupotą, a ludzie często tą głupotą się karmią, dlatego że jest to dla nich takie uspokojenie, że okej, są jeszcze gorsi, że ja nie jestem najgorszy i tak dalej. Zamiast wziąć się za siebie, pracować nad sobą pod każdym możliwym punktem, oglądałem jakieś bzdety, jakieś nie wiem, rzeczy typu jakieś Big Brothery, ten z tamtym sypia, ten tamtego. No ale wiesz jak to jest? Jesteśmy, ja trochę tak usprawiedliwię, nie na zasadzie, że to jest dobre, bo wiadomo, ale każdy z nas ma tendencję do głupich memów, do kotków, piesków, zależy co ci tam wpadnie, wiesz, w ten twój feed. Tak. Ale jesteśmy bombardowani taką ilością informacji zewsząd, że my sobie oczywiście błędnie tłumaczymy, że jak teraz poskrolujemy, to się relaksujemy. Oczywiście się nie relaksujemy, bo to jest ta fałszywa dopamina, która nas uzależnia i jeszcze bardziej męczy, ale że w końcu nie musimy myśleć. Dokładnie. W końcu nie musimy myśleć, nie? I ta głupota taka i ta sensacja, w końcu nie muszę się wysilać. I trochę odpocznę. A żeby to podsumować, to mózg musi pracować, żebyśmy w wieku 80 lat nie byli jak nasze dziadkowie i babcie, z którymi nie chce się siedzieć, bo pieprzą takie głupoty i po prostu nie chce się aż siedzieć. A dzięki temu, że będziemy ciągle myśleć, zajmować się mądrymi tematami, to będziemy najfajniejszymi dziadkami na tym świecie. Ja mam tutaj high five do mojej babci. Moja babcia rozwiązuje krzyżówki, robi sudoku i nie cierpi telewizji. I o to chodzi, kurde. I jest po prostu wzorem. Pozdrawiamy babcię. No dobra, a powiedz mi, miałeś jakieś takie nietypowe albo jakieś takie najbardziej zaskakujące prośby klientów?
Nie ma jakichś takich szalonych rzeczy. Często jest takie, że ktoś stoi pod moim budynkiem i chodź Hubert na loda z dziećmi naszymi, zjesz, bo chcieli zdjęcie zrobić. No tak, a wszyscy wiedzą, gdzie mieszkasz. Tak. A z drugiej strony czuję się obserwowany wtedy, więc proszę nie róbcie tego, bo ja po takiej sytuacji 8 godzin czekam, aż wyjdę z domu, bo czuję się, że ktoś tam czeka i obserwuje, aż wyjdę. Nie mamy jakichś takich szalonych rzeczy. Nawet nie przyszedł mi jeden przypadek. No to, żeby jakieś kwiaty dostarczyć, tort, wódkę czy coś tam, to normalne, czy jakoś jacht przystroić. Ale chyba nie ma takich rzeczy. No, czasem ktoś się zatrzaśnie, to musimy wiercić zamek ale to takie codzienne sytuacje. No dobra, a jakie może takie nieoczywiste miejsca w Dubaju byś polecił? Wiesz, że nie w tych takich głównych przewodnikach. Nieoczywiste miejsca. To nie wiem, jak się czyta po angielsku, ale jest super food truck ze stekami. Petit Comptoir, może tak? Petit Comptoir? Comptoir, jest, in Al-Barsha, w Al-Barszy. Super tak jedzonko. Wymyślam, czy może to, ale ja nie znam, więc... Może. Okej, czyli stekownia to jest? Tak, i wiesz, płacisz 8 razy mniej niż u jakiegoś Nusreta, jest 2 razy lepsze. Rowery, to jest najlepszy sposób na zwiedzanie. To miejskie, nie? Tak, jakby od Princess Tower trasa, spójrzcie sobie na mapę, wzdłuż do kanału przy Business Bay, jedziecie kanałem w prawo, potem mostem na drugą i pod Burj Khalifa. 2,5 godziny jazdy. Moja mama potrafi 2 razy dziennie jechać, a ma 64 lata chyba. I zajebista trasa, więc jakby to jest najlepszy sposób na zwiedzanie według mnie i kosztuje jakieś marne grosze, bo na tydzień wydasz, nie wiem, 2 dychy czy coś takiego, co w Nowym Jorku za 5 minut tyle płacisz. Od listopada do kwietnia. Nie. Października do maja. Ja jeżdżę cały rok, tylko że nie w ciągu dnia, w nocy. Ale tak, jakby ciężko się spocić na tym rowerze, bo to jest elektryk, więc naprawdę super. I co, jeszcze jakieś... No to fajne, bo biorąc pod uwagę korki i w ogóle, wiesz, i metro zatłoczone, to jest fajny sposób na obserwowanie. I Expo, ostatnia rzecz, bo Expo to najlepszy, co się wydarzyło, to był najlepszy moment mojego życia w Dubaju, tak wspominam, wspaniali ludzie. I na tej kopule, teraz akurat nie ma, coś jest tam spieprzone, może naprawiam, ale te iluminacje na kopule, tam nigdy nikogo nie ma, a jest totalnie magicznie. I to codziennie się dzieje? To normalnie codziennie się dzieje, tylko teraz byliśmy tydzień temu i nie działa, a nie wiadomo kiedy będzie działało, ale na przykład w zeszłym roku działało cały czas. Na święta jest tam Snow City też wspaniałe, więc Expo na spacer wieczorem, nie w ciągu dnia. Tak, takie moje pomysły. No dobra, poczekaj, tutaj jeszcze sobie przeczytam pytania od followersów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Myślę, że już wiem, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, ale ciekawa jestem, czy zgadnę, potem ci powiem. No dobra, Czy pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałeś, to naprawdę się udało? 3 dni temu, jak jacht przypłynął do mariny. I poszedłem naprawdę? Z Maćkiem i z Martą. Maciek właśnie, który ze mną firmę zakładał i Marta jego żona. Nie płaczę często, ale gdybym był taki bardziej płakliwy, to wtedy bym płakał. I na przykład sobie wczoraj włączyłem piosenkę Piotra Kękesiary, Zrobiłeś to chłopak, którego bluzę teraz też mam na sobie swoją drogą. I wchodziłem pierwszy raz na ten jacht po odpaleniu świateł i mówię, Jezu kochany, Pamiętam, jak 8 lat temu siedziałem na takim jachcie z kapitanem, który teraz będzie dla nas pracował. Bruno, pozdrawiam, z Indii. I Bruno pracował dla kogoś tam i mówię, siedzieliśmy, piwko piliśmy, Bruno, to jest moje największe marzenie. Boże, nie wiem, jak my to zrobimy, przecież to są miliony. Ja nigdy nie miałem więcej niż 20 000 na koncie, ale będę pracował, żeby to zrobić. I zadzwoniłem do Bruno, kupujemy jacht, budujemy swój. Dobra, zwalniam się z tej firmy, będę kapitanem u was, dzięki, do zobaczenia. I jakby od razu, ekipę całą na jacht zmontowaliśmy w 15 minut. Mem tutaj trzeba wkleić, ale żeście ekipę zmontowali z chłopaków z baraków i co? I tak, to był ten moment. Jak kupiłem pierwsze mieszkanie, to też było wspaniałe. To było 2 lata temu w listopadzie. Ostatnio miałeś tak dużo emocji, co? Bo i nowe mieszkanie, takie wymarzone i ten jacht. Wszystko naraz. Jeszcze ci nowi ludzie i każdemu trzeba poświęcić trochę czasu, a każdy coś od ciebie chce.
No i to takie też przeciążenie, ale no jak już widzę, że maszyna działa naoliwiona i po prostu codziennie wpada na konto, nie wiem, 100-200 tysięcy, to jest mega motywujące, bo widzisz, że wypracowałeś to i że tym ludziom jest dobrze, nie? I nawet jak jakieś procesy są w firmie spieprzone, to trzeba zrobić wszystko, aby naprawić je jak najszybciej, żeby wszystkim było wygodnie. No ale tak, ten jacht był chyba teraz takim przełomowym momentem. Miałem dużo takich, że wiesz, samochody swoje, jak widzę Ja na już mieście. zarezerwowałam swoją datę, a Jesteś wy... pierwszą osobą, która zarezerwowała Jestem prywatnie. pierwszą osobą, wow! Tak, bo jeszcze go nie daliśmy do rezerwacji, więc jeszcze inni nie mogą. Cudownie, zapraszamy. Ale tak, Wyjazd tak. Lunesa dla kobiet w marcu 2022. Dokładnie. Będzie jacht Huberta i będzie Kontynent magicznie. jest partnerem, pozdrawiamy. Tak, będzie magicznie. Tak. Cudownie. A powiedz mi, kiedy był ten moment zwrotny, gdzie wszystko zaczęło pędzić? Bo ja tak jak patrzę na ciebie, to się działo, zawsze to rosło, ale w pewnym momencie wystrzeliłeś w kosmos. Po covidzie, kiedy wszystko żeśmy rzucili tak na jedną kartę, tak się mówi chyba, nieważne jak się mówi. Postawiliście na jedną kartę, Dokładnie tak. Po covidzie. Miałem 3000 zł w kieszeni, nawet film o tym nagrywałem, bo jak oddaliśmy wszystko w covidzie, został mi ten dom, więc to nie tak, że 3000 i ja jadłem ryż, ale miałem dom i te 3000 i od tych 3000 wszystko ruszyło. Zatrudniliśmy znowu kolejną osobę, bo w covidzie przez kilka miesięcy płaciliśmy pensję, ale potem już musieliśmy zwolnić, bo już nie mieliśmy ani złotówki. Ale była grupa osób, która została z nami, też żyła jedząc ryż na oszczędnościach i pensję po prostu im oddaliśmy po covidzie, ale przetrzymali to z nami i oni nadal są i budują to razem z nami. Więc to był ten taki moment, gdzie dobra, teraz albo nigdy po prostu. I teraz jest tak samo. No, ostatnio mamie mówiłem, że miałem na koncie kilkanaście milionów i mama, patrz ile teraz mam, 20 tysięcy mi zostało. Bo żeśmy kupili to i tamto i to pracuje. Bo chciałem się pochwalić mamie, bo miałem najwięcej pieniędzy w życiu na koncie i że to wspaniałe, ale że cały czas chyba są te przełomowe momenty. Teraz gdybyśmy nie inwestowali, konkurencja by nas mogła wyprzedzić, a my działając tak cały czas mocno, może na krawędzi nawet bym powiedział, no nikt nie może nas dogonić, bo za dużo naraz robimy. Nie? Ale też chyba jak wszedłeś w te nieruchomości, co? To był taki tak. duży zastrzyk do turystyki. Ogromny. No tak. To kilka, może nawet kilkanaście milionów z tego, to u nas samo wyszło, co nie? Ale my mamy... Czekaj, przedstawię to. Zaczęliśmy od wynajmowania apartamentów, doszła turystyka, potem i sprzątanie tych apartamentów, potem doszły remonty tych naprawianie, a następnie remonty, a teraz sprzedaż i to się wszystko zazębia. I jak turystyka nam straciła 500 000 w lipcu, to z nieruchomości zarobiliśmy 2 miliony i sobie dopompowujemy. A inne firmy nie mają czegoś takiego i przez to pędzimy po prostu tak jak szaleni. To z boku może wyglądać abstrakcyjnie. Ja to już traktuję jak normalne, ale że te biznesy nam się tak zazębiają. Właśnie ostatnio na prezentacji z całą ekipą to przedstawiałem, że zobaczcie, każdy segment wspiera drugi, bo gdyby nie było remontów, to rynku wtórnego też byśmy nie sprzedawali. A gdybyśmy nie sprzedawali rynku wtórnego, to turystyka by się tak nie rozwijała. A gdyby Andrzej na przykład, bo Andrzej naszymi pieniędzmi odpowiada za flipy, ja nie chciałem tych decyzji podejmować, Andrzej, bierzesz wszystkie nasze pieniądze i kupuj to, co uważasz. I mówię, Andrzej, gdybyś nie podjął tych 8 decyzji, nie zarobiliśmy tych dużych pieniędzy, to byśmy może byli o ten jacht i 3 autokary mniej, nie? Więc przełomowe momenty to tak naprawdę co tydzień są, ale od COVID-a się zaczęło, gdzie postawiliśmy wszystko na jedną kartę i jalla. Okej, super. No ale to już wcześniej jak rozmawialiśmy, myślę, że możesz być dumny z tego, że macie taki model biznesowy, który karmi jedno drugie. Tak. I stoicie na wielu nogach, nie? A nie tylko na jednym. No, żeby to wybrzmiało, ja nic z tego nie planowałem, bo dużo osób powie, dla biznesu se założył to i tamto. Nie, my po prostu zapełnialiśmy te luki, bo mieliśmy apartamenty, w których się pieprzył prysznic i kto to naprawi. My to wszystko zapełnialiśmy. Jakby biznes biznesem naprawdę, ale tutaj po prostu pasja jest totalnie na pierwszym miejscu. Ja mogę robić to od pobudki do snu. No wrócę teraz i ja będę do 5-6 rano siedział przy robocie, nie? A ile ludzi z 5 milionami na koncie, że wiesz, kurwa, sobie wymyślali, na jaką wyspę polecą, nie? No, ja jestem inny. Jezu, nienawidzę tego pytania, ale muszę ci to zadać. Nienawidzę tego pytania. Nie mam dziewczyny, kurna.
No przecież nie zadałam jeszcze tego pytania, zresztą już odpowiedziałeś. A to? Nie, ale teraz Dobra, będzie to dawaj. drugie moje najmniej ulubione pytanie. Dobra. Gdzie widzisz siebie, Hubercie, za 10 lat? W tym samym miejscu, z tymi samymi ludźmi. To jest moja największa życiowa obawa, że ci ludzie chcieliby w pewnym momencie zrezygnować, bo im się już nie będzie podobało. I ja zrobię wszystko, żeby im się tak podobało, żebyśmy sobie budowali życie razem. To ja No się ja. widzę w tym samym miejscu, tylko z większym wachlarzem usług, mając dookoła się uśmiechniętych ludzi, zadowolonych z życia i dzielących to wszystko ze mną, nie? No, moją wielką przyjemnością by było, gdybym mógł teraz wspieram 2 domy dziecka w Polsce, ale gdybym mógł na przykład zbudować 20 domów dziecka i zarządzać nimi i wspierać tych ludzi. No i tyle. No. Po prostu sprowadzam to do tego, że chciałbym w życiu stworzyć jak największej liczbie ludzi jak najwięcej szans. I sobie samemu przy okazji. I jeszcze jedno, właściciel chyba firmy HP, tej od drukarek i pewnie czegoś tam, nie wiem nawet jak się nazywa, ale jego wypowiedź zapamiętałem sobie kilka lat temu, żeby stworzyć życie swoich ludzi, czyli ludzi, z którymi biznes tworzysz, idealnym, a oni stworzą twoje idealnym, tak? No i ja jestem wyznawcą twardym tej wizji. Super. No mi też kiedyś taki lider, bo to nie był żaden szef-manager, ale to był lider, właśnie powiedział, że pamiętaj, podstawą to jest w biznesie zawsze traktuj swoich podwładnych lepiej nawet niż swoich przełożonych, bo to oni dla ciebie jakby, wiesz. Okej. I to jest fajne, no bo wiesz, bo jakby z przełożonym możesz sobie podyskutować, ale jakby to ty sprawiasz, żeby im się dobrze pracowało, twoim pracownikom. Nie? Ja zawsze mówię, że to nie są moi pracownicy, to są ludzie, którzy pracują ze mną. Pracujemy razem, co nie? Że to nie jest moja przewodniczka albo mój kierowca. To są ludzie z naszej firmy i ja nienawidzę, jak ktoś do mnie mówi jakiś tam szefie czy coś. Jak dla beki se żartują, to oczywiście, to kocham to. Ale tak, że albo jak ktoś do mnie mówi ser, czy chciałbyś, abyśmy ci przywieźli? Kurwa, Hubert jestem po prostu. No, ale to wiesz, to tutaj wiesz, też są takie zarzuty, że my traktujemy ludzi, nie wiem, z innych krajów jakoś niżej, bo oni do nas mówią madame, ser. No nie, oni przywożą te kasty, to u nich są kasty i oni nas tak nazywają, bo u nich się tak mówi, a my wcale tego nie chcemy. To nie jest nasz jakiś. Zdecydowanie. Na którym piętrze teraz mieszkasz? Nie powiem, bo nie mogę, ale koło Wysokim? 65. A umiesz spadać ze spadochronem? Skakać ze spadochronem? Nie spadać? Spadać nie, skakać tak. No 3 razy skakałem, super doświadczenie i polecam każdemu. Nie, ale pytam, bo ja bym się chyba bała. Nie boisz się? No. Bałem się, to nie tak, że... stresowałem się. Nie wiem, czy to strach i stres to samo. Stresowałem się, ale byłem ciekaw tego doświadczenia. Ty nie skoczyłaś w takim razie ani razu? Znaczy skoczyłam na bungee raz. No dobra, i to było podobne. już hardkorowe. Ze spadochronem jeszcze nie. To nie wiem, ale co wiesz, gorsze. no właśnie, ale jakby mam taką trochę obawę przed tą wysokością, ale też przed mieszkaniem na takim wysokim piętrze. To nie, to ja tego nie mam. Ten moment, nie wiem czy na bungee tak było, ale w tym samolocie to było takie, no już stresujesz, sikasz po gaciach i oni cię biorą już do tych drzwi i jest raz i ten gościu za tobą przyklejony 2 i ty wiesz, że na 3 zaraz lecicie i mówię, dobra, jalla, niech się dzieje. Na bungee to ty musisz sam zdecydować, no że właśnie, skaczesz. To jest chyba gorsze. Jesus. Ja bym wolał, że mnie tam pchnęli. Więc tak, no więc, a co do mieszkania wysoko, nie boję się, ale chciałem mieszkać niżej, ale nie było żadnych mieszkań dostępnych w tym budynku, gdzie chciałem, na niższych piętrach, więc wziąłem to, co było i jestem bardzo zadowolony. Jest to najwspanialsze mieszkanie, w jakim mieszkałem. Cudownie. Nie, no widoki są obłędne. No. To jest moje, wiesz, marzenie, żeby jeszcze mieszkając w Dubaju pomieszkać z taką właśnie panoramą miasta, no bo ja nie mam tej panoramy, u mnie w nocy nic się nie dzieje po prostu. No a ty masz ciszę i spokój trochę, a ja mam tam szaleństwo na centrum Marina. No ale jak jesteś tak wysoko, to też jeszcze słychać? Nie, no tylko, że jak wyjdę, to wiesz, turystów masa i tak dalej. Jak jest sezon, to na przykład ciężko wyjść. Dla mnie, nie jestem gwiazdą jak jakiś Robert Lewandowski, ale wśród społeczności dubajskiej jestem znany, więc dla mnie to już trochę czasem problem jest. Z racji moich chorób psychicznych. Ale powiem ci, że to jest takie, że wiesz, robisz sobie coś dla przyjemności i trochę się nad tym nie zastanawiasz i wiesz, no i
ja robię sobie tam ten podcast dla przyjemności i trochę dlatego, żeby, wiesz, no pokazać te fajne osoby, te historie i to, ale to jest dla mnie taka, już rozmawialiśmy o tym, to jest moja taka trochę terapia, to jest dla mnie to, że taka przyjemność bardzo duża i ostatnio siedziałam w jakiejś restauracji i ktoś do mnie podszedł i mnie rozpoznał i ja myślę sobie, co? W ogóle to Skąd się nie dzieje. Wiesz? Skąd ty wiesz, że to ja? I mnie to strasznie zaskoczyło, więc to samo tak jak ty, że fajnie jest powiedzieć cześć w ogóle, że kurczę, że to jest, że robimy tylko to, bo lubimy to robić, a nie dlatego, że się uważamy za kogoś, nie wiem. Jakby to jest bardzo pozytywne, ale ja na przykład sobie nie wyobrażam być Robertem Lewandowskim albo nie wiem, tak jak Lotek komik opowiadał, że sobie na bulwary chce wyjść z dziewczyną i wypić browara i nie może. No właśnie. I to mnie takie coś by przerosło. Dlatego też wizerunek firmy spychamy coraz bardziej, żeby już ten Hubert nie był aż taki na froncie, no bo to jest do przesady, nie? I żeby zatrzymać to w odpowiednim momencie. Nie, no myślę, że jesteś mega rozpoznawalny. I w No Polsce, niestety. a w Dubaju, no to już W Polsce słabo. Ale to też jakby, żeby wybrzmiało, że żeby ludzie się nie bali też podejść, ja jestem super, jak mi tam pomachacie, cześć Hubert, fajnie idzie, ale co jest dla mnie najcięższe, właśnie jak ktoś przyjdzie i mówi, że stoi mi pod domem, to po prostu nie wypada czegoś takiego robić, albo męczyć, że dawaj na burgera z nami, albo coś. Jakby gdybym chciał wyjść na burgera z tą osobą, to sam bym zaproponował, a jak odpowiadam, że nie dziękuję, to wystarczy powiedzieć rozumiem. No ale nie każdy rozumie. No dokładnie. No tym bardziej, że wiesz, ludziom się wydaje, że jak jesteś dostępny w internecie, to jesteś dostępny na wyciągnięcie ręki. Tak. I czasami mają takie oczekiwania albo takie wprost żądania, że ty masz im to załatwić, ty masz im to pomóc zrobić i jakby... Tak dziwne, no bo jakby nie masz tego obowiązku. No nie, ale wiesz, to przez to, że ja jestem jaki jestem kolegą wszystkich w tym internecie i to skraca dystans bardzo, to jest problematyczne. I no co, no sam jestem ofiarą trochę tych swoich działań, ale z drugiej strony też jestem zwycięzcą tych działań, no więc nigdzie nie jest idealnie, żadne działanie nie będzie przynosiło samych pozytywów. Negatywy jakieś też. Ja jestem bardzo wdzięczny, że ludzie są uśmiechnięci i zadowoleni z tych wycieczek i wspierają mnie na każdym kroku i tak dalej, ale że są jakieś granice moralności. 99% osób to rozumie. Nie wypada przychodzić do kogoś pod dom i pisać, żebym wyszedł. Tak. No tak, no bo umówmy się, ludzie są fajni, fajnie jest mieć kontakt z ludźmi, ale jakby każdy ma swój czas, ma swoją pracę i ma swoją jakąś przepustowość. Prywatność. Więc jak masz 200 000 osób na Instagramie, no nie jesteś w stanie odpisać po prostu każdemu i z każdym się spotkać i zaprzyjaźnić, więc... Dokładnie. Tym bardziej, że akurat ty o swoją tą prywatność bardzo i o swoje grono małe znajomych jakby, wiesz... Dobra, kolejne pytanie z Instagrama. Czy inwestujesz dalej w kryptowaluty? Nie rozumiem nie rozumiem tego biznesu do końca. Kiedyś się interesowałem. Pozdrawiam Kamila Jarząbka, któremu bardzo dziękowałem pół roku temu, że jak był 2016-17, to wszystkie filmy od A do Z przerabiałem. Kupowałem te kryptowaluty, obracałem. Mój pierwszy dłuższy pobyt był w Dubaju dzięki kryptowalutom, bo kupiłem Ethereum po jakieś $100 czy 130. Sprzedałem na tej pierwszej górce 2017 czy 2018 za jakieś, nie wiem, 1000. I byłem wtedy w stanie i ja mówiłem Kamilowi, że to dzięki niemu w małym procencie zaczął się ten biznes, bo ja wtedy zaprosiłem rodziców za te pieniądze z Ethereum do Dubaju i wynająłem na 2 noce apartament od mojego obecnego wspólnika na ostatnim piętrze, bo chciałem zrobić prezent rodzicom. I Andrzej miał chujowe zdjęcia i mówię... Przecież ja dorabiam sobie, robiąc też zdjęcia, bo ja nagrywałem vlogi z podróży, zdjęcia robiłem i mówię, umiem to robić, to zrobię mu i wyślę mu. Ale tak po prostu bezinteresownie, bo po prostu ma super apartament, a takie zdjęcia z telefonu byle jakie. Wysłałem mu i on mi bezinteresownie mi ktoś pomógł. Zaprosił mnie do biura, ja mu pokazałem jak muzykę robi. Biuro to było wielkości tych 2 foteli, siedział przy stoliku po prostu. Pokazałem jak muzykę się robi, potem mnie zaprosił na wesele. I zaczęliśmy razem robić wyjazdy. On mnie pcha do wielu decyzji. Jest mi bardzo potrzebny w tym biznesie ze względu właśnie na to, że on jest tą inicjatywą często. Ja jestem taką ostoją. Ja ściągam klientów, ale on podejmuje dużo fajnych decyzji. Okay. Więc no tak się zaczęło to z kryptowalutami, ale teraz trzymam po prostu. Nie mam dużo jakieś. Trzymam tyle, co miałem w 2018 po tej sprzedaży. Długoterminowo. Tak. Zainwestuję to w jakiś dom dziecka za 20 lat, jak to urośnie. I tyle. No fajne to jest, że
zarabiasz, reinwestujesz, zwłaszcza pracowników, pomagasz charytatywnie. Kocham to, jakby to mnie napędza, nie? Jakby mi te pieniądze do niczego nie są potrzebne. No, myślę sobie, że wiesz, że jak jesteś w stanie docenić to, co masz, jesteś wdzięczny za to, co masz, to już jesteś bogaty. I jak nie gonisz ciągle, bo są tacy ludzie, którzy mają ciągle nowe rzeczy, ciągle nowe samochody, nowe domy, nowe zegarki, nowe ciuchy i ciągle nie są zadowoleni. A to jest wszystko o tej wdzięczności za to, co się ma po prostu w tej chwili, nie? No bo to nigdy nie będziesz zadowolony. Jeżeli się będziesz ciągle patrzył na to szczęście w przyszłości, jakby znajdź sobie te 3 rzeczy, z których jesteś zadowolony dzisiaj i za nie po prostu podziękuj, je doceń. Tak, super. I ja gwarantuję, że te fajne rzeczy do ciebie przyjdą, a jak będziesz ciągle gonił, ciągle, albo uzależniał, że będę szczęśliwa, jak spotkam tego jedynego, albo będę szczęśliwa, jak zmienię pracę, albo będę szczęśliwa, jak będę zarabiać tyle, a potem zarabiam tyle, nie, będę szczęśliwa, jak będę zarabiać tyle. No to nie będziesz, no. Z samym sobą trzeba być szczęśliwym i wydaje mi się, że to jest klucz do szczęścia. Jeśli siebie kochasz, siebie lubisz sam ze sobą samym spędzać czas, to już jesteś wygrany. A to, że nagradzasz siebie, bo se kupisz zamiast BM-ki Mercedesa, ale to ma stanowić minimalny procent twoich pieniędzy, te wynagradzanie. Ja tak uważam, że większość powinna stanowić inwestycja do pasywnego dochodu, a nagradzanie się, jakiś wynajem apartamentu czy jakieś tam pierdoły, do 10% twoich pieniędzy miesięcznie, a wszystko inne to budowanie siebie, inwestowanie w siebie, bo rzeczy dadzą ci tą satysfakcję na krótko. Ja na przykład mam taki problem psychiczny przez to, że ja podróżowałem bardzo dużo i mieszkałem co 2 tygodnie gdzie indziej albo nawet co 10 dni gdzie indziej. Ja teraz mieszkania co 2 tygodnie najchętniej bym zmieniał. I tutaj już mówię, minimum 3 lata będę tutaj siedział, robię po swojemu wszystko, inwestuję, żeby mi było głupio to porzucić. I no tak, wydaje mi się, że to jest droga do szczęścia, to co powiedziałem na początku. Kochać siebie, ja kocham czas spędzać ze sobą. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tym życiu. Nigdy nikogo nie chciałem oszukać, nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić i nie oszukałem, a jak skrzywdziłem, to nieumyślnie i jest mi pewnie idiotycznie głupio w sytuacjach, kiedy komuś jest przykro. Wiesz, jak mi pracownik powie, że jest zły, bo to wyszło tak, to ja 4 dni nie śpię, bo on jest zły, że 1000 zł mniej dostał, a miał więcej. Dlaczego tak? Bo jakieś nieporozumienie wyszło. Więc ja się bardzo przejmuję wszystkim, kurna. To jest też... Myślę, że to jest w ogóle to, co powiedziałeś, to jest taki klucz, żeby kochać siebie, bo to też jest o szacunku. Jeżeli ty siebie kochasz, siebie szanujesz, to też nie dopuścisz tych toksycznych ludzi do swojego grona, no bo jakby szanujesz siebie po prostu, więc też o to dbasz, nie? Tak. I też tworzysz takie środowisko, które jest jednak wspierające i pomaga ci być tym szczęśliwym człowiekiem. Tak. To mogę teraz jeszcze taką dla mnie bardzo ważną rzecz powiedzieć, że na przykład nie współpracujemy od bardzo dawna z jakimiś takimi influencerami, którzy mają dużo kliknięć, bo często mają jakieś takie patologiczne historie za sobą. Więc na przykład jak ktoś do mnie pisze o współpracę, a występował w tych patologicznych galach walk albo wyzywał kogoś gdzieś tam publicznie, to od razu odrzucamy, że nawet nie najchętniej, żeby nie korzystali z naszych usług jako klienci, że nie chcemy z takimi ludźmi się pokazywać. Ja na przykład kiedyś byłem na takim zdjęciu, nieważne u kogo, ale u bardzo mało znanej osoby, ale z takimi ludźmi, którzy to były kobiety takie plastikowe laluny, tak byśmy to nazwali. I moi jacyś ludzie to zaobserwowali. Hubert, przy kim ty siedzisz? Wiesz, nie wypada w ogóle. A to profil, który obserwuje 3000 ludzi, a ja 5 komentarzy dostałem w 15 minut. Okay. I ja też bardzo unikam. Mieliśmy mieć współpracę na przykład z takim popularnym człowiekiem z Polski niedawno, ale zobaczyłem, że on się pokazuje na zdjęciach z jakimiś ludźmi, którzy tutaj ukrywają się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ja powiedziałem, dziękuję za taką współpracę. Mam nadzieję, że rozumiesz. Jakby nie mam nic przeciwko temu, z kim ty się zadajesz, bo ja cię życia nie będę uczył, ale że trzymamy się z dala od takich ludzi. Ja wolę mieć przyziemnych ludzi, których nikt nie zna, ale są pełni szacunku, normalności i tyle, a nie liczyć, że ktoś ma 1 000 000 obserwujących i ja dzięki temu zarobię 100 koła więcej, ale wiem, że na przykład ktoś wykorzystuje innych ludzi albo sprzedaje jakieś narkotyki gdzieś i ma za sobą tragiczną przeszłość. Jak najdalej po prostu od takich ludzi. Koniec. Tyle chciałem powiedzieć. Super. A ja w ogóle bardzo ci, Hubert, dziękuję, że zgodziłeś się przyjść do mnie, zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Wiesz, tak naprawdę od początku, jak powiedziałam ci o tej inicjatywie, że wiesz, chcę obalać te głupie
mity o dziewczynach z Dubaju, że chcę pokazać, jakie naprawdę mamy super kobiety tutaj i jakie one sukcesy odnoszą i co naprawdę sobą reprezentują, to powiedziałeś, wchodzę w to, zaproś mnie, pogadamy. I wiesz, i mega ci jestem za to wdzięczna, bo... Dziękuję. No bo to jest ważne, to jest dla mnie ważne, tym bardziej, że wydaje mi się, że wiesz, że mamy jednak podobne wartości nie? W życiu, że jest dla nas ważna prawda, a nie ten, nie wiem, jakiś po prostu fame za wszelką cenę. Ja też mogłabym na kanwie po prostu tej mojej nazwy, która jest kontrowersyjna i w ogóle wiesz, już rozmawialiśmy o tej mafii, teraz dziewczyny z Dubaju, więc znowu będziesz miał. Tak, z dziewczynami z Dubaju się zadaje. Tak, że się zadajesz. Nie, no ale grunt mieć do siebie dystans, ale mogłabym tutaj pójść na jakieś clickbaity i na kontrowersje, a jednak zależy mi na prawdzie i zależy mi na tym, co jest ważne. I tak będę i tak chcę kontynuować. I bardzo dobrze, jakby to jest droga, to co wcześniej mówiliśmy, że trzeba zacząć od tej poprawnej strony, nie? Tak. Mogłabyś zacząć od clickbaitów i wyświetleń. Dokładnie. Ale to się szybko skończy. Dokładnie. Ja chcę sobie móc zawsze spojrzeć, wiesz, w oczy i powiedzieć good job. Tak. No gitara, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki, Hubert. Kończymy. Coś, jakieś ostatnie słowa na zakończenie? Coś masz do przekazania? No to w sumie ja mam do przekazania do kamery setu. Powiem, że ja dziękuję za zaufanie, bo ja jako zamknięty dość w sobie człowiek, przerasta mnie to, że obsługujemy po 100 000 osób rocznie, przerasta mnie to, że 300 milionów nieruchomości ponad sprzedajemy, przerasta mnie to, że kupiłem 23 apartamenty przez 2 lata. Ja nic z tego w życiu nigdy nie chciałem, nie marzyłem, ale to po prostu samo przyszło pracą. I gdyby nie moja praca, to by tego nie było, ale gdyby nie zaufanie ludzi, którym się po prostu chce zaufać, bo czują to nic z tego by nie było. Więc ja jestem po prostu wdzięczny, bo dzięki temu, że ci ludzie zaufali, to mamy ten jacht. Że mamy jacht, będą lepsze usługi. I spełniacie moje marzenia, ja spełniam wasze i tak się uzupełniajmy, dopóki mi się chce. Super, niech to płynie. Dzięki Hubert. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jeśli zainteresowała cię ta historia, to mam do ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Dziewczyna z Dubaju. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia, pa!